Zapraszamy Was w podróż do miejsc, które przez lata skrywały się przed światem. Od dzikich górskich szczytów, przez malownicze doliny, kamienne uliczki miasteczek, aż po turkusowe morskie wody. Witamy w Albanii, czyli Mire Sevini ne Shqipëri. Czy Albania to kraj górski czy nadmorski? Tradycyjny czy nowoczesny? Wschodni czy zachodni? A może wszystko w jednym. To kraj wielu kontrastów. Zobaczcie go razem z nami w naszej dwutygodniowej podróży po Albanii. Kraj wielkich bohaterów, szalonych przywódców i silnych mieszkańców. Starożytnych tajemnic, które przenikają współczesne życie. Autentycznych miejsc, gdzie każda chwila niesie ze sobą historię. Harmonii kultur, religii, szacunku dla różnorodności. Albania czeka na tych, którzy pragną odkryć jej wielobarwną mozaikę. Zaczynajmy! Albania. Część pierwsza. Tirana i Kruja. A zaczynamy we Wrocławiu, gdzie startuje nasza podróż do stolicy Albanii. Lot do Tirany trwa około 2 godzin. Docieramy na lotnisko imienia Matki Teresy w Tiranie. To nowoczesny port lotniczy, który od razu wita nas gorącym bałkańskim powietrzem i widokiem na okoliczne góry. Stąd rozpoczniemy naszą albańską przygodę, gotowi na odkrywanie tego fascynującego miejsca. W kolejnych częściach serii będziemy Wam pokazywać najciekawsze zakątki tego kraju. To pierwsze spotkanie z zatłoczonymi miejscami i niemałym chaosem. Warto już tu odszukać operatora telefonii komórkowej i zakupić kartę SIM. Warto, bo tu nie obowiązuje nasz europejski roaming. Do centrum Tirany dojechać można stąd taksówką lub autobusem o nazwie Luna i jest to najtańsza opcja. My decydujemy się podczas naszego odkrywania Albanii korzystać z wypożyczonego auta. Warto już w Polsce załatwić rezerwację online, skracając formalności i gwarantując sobie dostępność auta. Warto też udokumentować stan auta, bo nawet nowe egzemplarze są już tutaj poobijane. Ruszamy w pierwszą przejażdżkę po albańskich drogach. Od razu zauważamy, że styl jazdy albańskich kierowców jest pełen improwizacji i trudny do wytłumaczenia. Tutaj ten, kto bardziej bezczelnie wymusi pierwszeństwo, ten ma pierwszeństwo. Przez najbliższe 2 tygodnie będziemy musieli to zrozumieć. Trasa z lotniska do centrum Tirany to niecałe 20 km, które może trwać pół godziny, ale i 3 razy dłużej, z uwagi na korki, do których też będziemy się musieli przyzwyczaić. Docieramy do naszego hotelu – Tirana International Hotel. Umiejscowienie w sercu Tirany czyni go idealną bazą wypadową do zwiedzania stolicy Albanii. Nasz pokój był komfortowy, a widok na centralny plac Tirany dopełniał przyjemności. Z tego hotelu można zwiedzać to miasto wręcz na piechotę. To poznawanie warto rozpocząć od bardzo charakterystycznego miejsca. Plac Skanderbega. Centralny punkt Tirany. Jest miejscem pełnym historii i kultury, odzwierciedlającym ducha Albanii. Najważniejsze miejsce placu to imponujący pomnik Skanderbega, narodowego bohatera, który zainspirował walkę Albanii o wolność. Pomnik ten stanowi symbol oporu i dumy narodowej. Do tej postaci będziemy jeszcze powracać podczas naszego poznawania Albanii. Przy placu znajduje się Muzeum Historii Narodowej,
które stanowi doskonały punkt wyjścia do zrozumienia bogatej i złożonej historii Albanii. Gmach budynku zdobi mozaika przedstawiająca 13 Albańczyków z różnych okresów historii państwa. Sztuka mozaiki to jeden z symboli Albanii. Tworzono je już tutaj w starożytności. Nawet posadzkę placu Skanderbega stworzono na wzór mozaiki. Wnętrza Muzeum Historii Narodowej kryją eksponaty, które zabierają odwiedzających w podróż przez wieki albańskiej historii. To największa placówka muzealna w Albanii. Niestety podczas naszej wizyty muzeum przechodziło renowację. Na placu Skanderbega mieści się również gmach zwany Pałacem Kultury. W nim Opera Narodowa, Teatr Narodowy i Biblioteka Narodowa. Miejsce jest sercem życia kulturalnego Tirany. W charakterystycznym budynku w stylu socrealizmu można skorzystać też z kawiarni, kryjąc się w cieniu przed rozpalającym place słońcem. Podczas naszej wizyty w lipcu było tu 40 stopni Celsjusza. Miejsce także jest punktem spotkań z miejscowymi przewodnikami. Można ich wyszukać w sieci, a kosztują tyle, na ile wycenicie ich pracę. Przed Pałacem Kultury wielu też musi zrobić sobie pamiątkę z napisem I love te, czyli Tirana. Znaczek jest symbolem Tirany, umieszczono go nawet na sygnalizacji świetlnej. Prawie przy placu Skanderbega znajduje się meczet Ethem Beja, jeden z najważniejszych zabytków osmańskich w Tiranie. Budowa meczetu rozpoczęła się w 1789 roku z inicjatywy Mollego Beja, a została ukończona w 1823 roku przez jego syna, Hadzi Ethema Beja. Był jedynym czynnym meczetem w kraju w czasach dyktatora Envera Hodży, ale nie dla Albańczyków. Wszystkie aktywności religijne były w czasach komunizmu zakazane, bo Albania miała być państwem ateistycznym. Do meczetu mogli wchodzić tylko obcokrajowcy. Ponownie został otwarty dla wszystkich w 1991 roku. Meczet nie jest dużą budowlą. Jego proporcje i dbałość o detale sprawiają, że emanuje spokojem i prostotą. Największym skarbem meczetu, zwanego meczetem centralnym, są jego wnętrza, ozdobione niezwykle rzadkimi i pięknymi freskami. Przedstawiają sceny z natury, drzewa, kwiaty, wodospady, mosty. Są unikalne w skali islamskiej sztuki sakralnej. Odwiedzający mogą tu wejść w określonych godzinach. Warto to sprawdzić wcześniej, zazwyczaj 3 godziny przed południem i 2 po południu. Zwiedzanie jest darmowe, ale sugeruje się pozostawienie datków. Nie sposób obejrzeć meczetu centralnego bez budowli, która stanowi jego wyraźne tło, choć tak naprawdę nad tym meczetem góruje. To wieża zegarowa. Ukończono ją w 1830 roku, a ufundowana została przez bogate rodziny z Tirany. Wieża z racji swej rozpoznawalności znalazła się nawet w herbie Tirany. Wykonana jest z kamienia, można wejść do jej wnętrza i schodami wspiąć się na wysokość 35 metrów, by podziwiać meczet centralny i plac Skanderbega. Do 1970 roku był to najwyższy budynek miasta. Wychodząc poza bezpośrednie otoczenie placu Skanderbega, można z kolei napotkać na nowoczesne formy architektoniczne, które zyskuje Tirana. To instalacja pod nazwą The Cloud, czyli chmura. 7-metrowa konstrukcja architektoniczna wykonana przez japońskiego twórcę Su Fujimoto z daleka wygląda dość zagadkowo i może przypominać swoją formą właśnie chmurę. Można do niej wejść i od środka zobaczyć, jak została zbudowana. Powierzchnia konstrukcji to 350 m². We wnętrzu schodki, niewielkie tarasy. Wszystko zostało przygotowane, by być miejscem kameralnych wydarzeń kulturalnych. Chmuropodobna forma artystyczna ma być symbolem nowoczesności, w stronę której zmierza Tirana i ma zmierzać cała Albania. Niestety całość robiłaby może większe wrażenie, gdyby była w każdym miejscu śnieżno-biała, tak jak chmura. Niestety po paru latach jest już nieco zaniedbana.
Zdecydowanie bardziej dba się w Albanii o świątynię. Odwiedziliśmy już meczet centralny, to teraz wielki meczet w Tiranie, czyli meczet na Mazgah. W Tiranie znajduje się 8 mniejszych meczetów. Postanowiono jednak wznieść jeden obszerny, główny, który będzie największy na Bałkanach i pomieści wyznawców islamu w stolicy Albanii. Budowlę współfinansował turecki rząd i rzeczywiście przypomina ona meczety w Stambule. Kopuła meczetu ma wysokość 30 metrów, a 4 minarety wznoszą się na wysokość 50 metrów. Meczet może pomieścić około 5000 osób. Niestety podczas naszej wizyty nie był jeszcze dostępny do zwiedzania. Albania przez kilka dziesięcioleci była pod rządami Envera Hodży, charakteryzującymi się ateizmem państwowym. W tym czasie praktyka religijna była zakazana i potępiana. Teraz, po dominującym islamie, kolejne religie stanowią katolicyzm i prawosławie. Odwiedzamy teraz rzymskokatolicką katedrę Świętego Pawła. To nowoczesna świątynia oddana do użytku na początku lat 2000. Wiele miejsc w tej świątyni przywołuje postać Matki Teresy i papieża Jana Pawła II. Trzeba jednak przyznać, że wnętrze tej świątyni jest dość minimalistyczne. Katedra Świętego Pawła usytuowana jest nad brzegiem rzeki Lany. Sam strumień i brzegi mogłyby być miłym miejscem do rekreacji w stolicy. Niestety rzeka jest silnie zanieczyszczona. Może kiedyś pojawi się pomysł, żeby to zmienić. Kontynuując przegląd miejsc religijnych w Tiranie, trafiamy do majestatycznej katedry Zmartwychwstania Chrystusa. Cerkiew wybudowano na planie kwadratu, a świątynia zwieńczona jest wyróżniającą się w krajobrazie Tirany 30-metrową kopułą. Podziwiamy tu o wiele więcej zdobień niż w kościele katolickim. Wnętrza wypełniają liczne freski i mozaiki, w tym gigantyczna mozaika w kopule. Do tego oczywiście misterne ikony. Sobór Zmartwychwstania Chrystusa to także nowa budowla otwarta w 2014 roku. Co ciekawe, dawniej nieopodal znajdowała się cerkiew z 1865 roku, zamknięta w 1967 i zniszczona przez rząd komunistyczny. Na jej miejscu postawiono hotel International Tirana, w którym nocujemy. Czujemy się z tym dość dziwnie. Za to obecnie wszystkie religie funkcjonują obok siebie i w przenośni i dosłownie. Świątynie wielu wyznań sąsiadują ze sobą, a wierni z tolerancją odnoszą się do innych wyznań. Różne wyznania zdarzają się także i wewnątrz rodzin. To kolejny przykład symbolicznej albańskiej mozaiki. Ta monumentalna budowla też miała być świątynią, ale Bogiem był dyktator. W latach komunizmu zakazano wszelkiej religii, a miano uwielbiać Envera Hodżę. Miejsce zwane piramidą w Tiranie miało być muzeum, a wręcz mauzoleum przywódcy. Ten zaufał córce, która zaprojektowała to dzieło. Budynek ukończony w 1988 roku był najdroższym, jaki wzniesiono w komunistycznej Albanii. Jako muzeum piramida służyła tylko przez 3 lata. Na początku lat 90., już po upadku komunizmu, mieściła się tu kolejno stacja radiowa, klub taneczny, centrum konferencyjne, a w czasie wojny w Kosowie baza NATO. Kolejne przekształcenia miejsca tylko go oszpecały, a budynek popadał w ruinę. Mieszkańcy jednak lubili spotykać się w tych okolicach, a młodzież wręcz wspinała się na górę. W 2017 roku podjęto decyzję, aby symbolicznie oddać ten budynek mieszkańcom. Projektem zajęli się Holendrzy i choć Albańczycy chcieliby zapewne zapomnieć o dawnych czasach, to teraz tę bryłę przekształcono w przyjazne miejsce zachęcające do spędzenia w nim czasu.
Przestrzeń wewnątrz budynku, jak i w tzw. kostkach na obrzeżach przeznaczono na cele edukacyjne. Dawne, dzikie wspinanie się na piramidę teraz już jest ułatwione przez setki schodów, ale naprawdę wymaga to sporej siły. Z miejsca, gdzie niegdyś sterczała gigantyczna czerwona gwiazda, teraz podziwiać można widoki na zmieniające się otoczenie. Jak mówią projektanci, piramida stała się monumentem przeznaczonym dla ludzi, którzy zdołali przezwyciężyć i przeżyć dyktatorów. Doskonałą oprawę budowla zyskuje nocą. Wtedy też można się na nią wspiąć. Chętnych, jak widać, nie brakuje. Po wdrapaniu należy się odpoczynek, a na szczycie lśniącej nocą piramidy to sama przyjemność. Kto jeszcze ma siłę, ten może poszaleć i wypuścić w wir życia nocnego. Dyskoteka na wolnym powietrzu z tłem w postaci piramidy to niepowtarzalna przygoda. Za dnia powracamy do albańskiej rzeczywistości. Albański dyktator Enver Hoxha nie dożył otwarcia muzeum stworzonego na jego chwałę. Za to mieszkał całkiem nieopodal budowanej piramidy. Obecnie można zza ogrodzenia oglądać willę dawnego przywódcy. Niektórzy mówią, że jest skromna jak na rozmach dyktatora, choć okazała jak na ówczesne ubóstwo Albańczyków. Trzeba jednak dodać, że przez lata została ona już nieco zmieniona. Kiedyś zorganizowano tu wystawę, teraz willa jest niedostępna dla zwiedzających. Dawniej dla mieszkańców niedostępna była cała dzielnica, zwana blokiem przywódców. To z racji zamieszkiwania przez najważniejsze osoby w państwie. Nieopodal, ale wciąż w centrum Tirany napotykamy na jednego z przedstawicieli zupełnie innego systemu budownictwa. Bunkry i schrony rozsiane w całym kraju to symbol Albanii. Ten w centrum stolicy jest obecnie udostępniony jako muzeum. Bunk Art 2 to dawny tunel zbudowany w latach 1981–86. Był to bunkier Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pod budynkiem MSW sieć tuneli z 24 pokojami i apartament dla ministra spraw wewnętrznych. Wejście i wyjście zostały zbudowane zupełnie niedawno, bo pierwotnie można było się tu dostać tylko z budynku ministerstwa. Podziemna siedziba miała połączenie z pozostałymi jednostkami w kraju, w tym z największym wybudowanym dla samego dyktatora. Dlatego też wybieramy się poza centrum Tirany, by obejrzeć ten największy bunkier, w którym miał się zadomowić sam przywódca Enver Hoxha. Przemieszczając się ulicami Tirany, zmierzamy w kierunku miejsca określanego współcześnie jako Bunk Art 1. Z głównej drogi wjeżdżamy do wąskiego, ciemnego tunelu. Już od początku zaczyna nas otaczać aura tajemniczości. Strażnicy wskazują miejsce, gdzie można zaparkować i zakazują filmowania, bo to wciąż obiekty wojskowe. Miejsce to mogłoby być całkiem urokliwe. Zbocze góry można wędrować niczym na szlaku, gdyby nie ta mroczna przeszłość. Na szczęście przed wejściem do bunkra już możemy filmować. Ile jest takich bunkrów czy schronów w samej Albanii, tak naprawdę nie wie nikt. Albańczycy mówią, że od 300 do 600 tysięcy. Od małych wież strzelniczych, poprzez tak zwane grzybki, w których pomieści się kilka osób, które Wam pokażemy także w dalszej części serii, aż po wielkie kompleksy, labirynty, tak jak ten. Projekt bunkrowania kraju realizowano w latach 70. i na początku lat 80. Mieszkańców kraju przekonywano, że inne kraje tylko czekają, by podbić tę cudowną Albanię. Stwarzanie poczucia zagrożenia z zewnątrz pozwalało kontrolować społeczeństwo.
Enver Hoxha, zafascynowany systemem tuneli w Korei Północnej, postanowił zbudować też coś takiego u siebie. Popadając stopniowo w obsesję możliwego ataku z zewnątrz, planował, że bunkier będzie miejscem do zamieszkania dla niego i najbliższych funkcjonariuszy. Bunkart 1 oddano dla turystów dopiero w 2016 roku. Wybudowany w 1978 roku kompleks posiada 5 pięter, schodzących pod ziemię, ponieważ miał też chronić przed atakiem nuklearnym. Jest tu 106 pomieszczeń i w sumie ponad 2600 m² powierzchni. To, co mogłoby być akcją jakiegoś filmu science fiction, tu działo się naprawdę. W wielu pomieszczeniach urządzono wystawy muzealne, prezentując kolejne etapy historii Albanii. Największe wrażenie robi apartament dla samego przywódcy. To jego pomieszczenia prywatne, sypialnia z indywidualną łazienką i gabinety do spotkań oficjalnych. Tak bardzo kontrastuje to z estetycznymi pozostałymi pomieszczeniami. Natomiast spektakularne wrażenie robi aula, będąca jednocześnie salą kinową. Ludzie zgrupowani w tych tunelach mieli żyć jak na powierzchni, a społeczeństwo na powierzchni nie miało nawet świadomości, co powstaje pod ich stopami. Na szczęście upiorna wizja zamieszkania tu przez wybrańców na czele z dyktatorem nie doszła nigdy do skutku. Czy jest to miejsce przyjemne? Zdecydowanie nie. Za to szalenie ciekawe i pozwalające namacalnie odczuć i poznać niedawną przeszłość Albanii. W dalszych częściach naszej serii podróży po Albanii będziecie mogli zobaczyć także i inne bunkry i schrony położone w różnych częściach kraju. Powodem, dla którego turyści wyjeżdżają poza Tiranę i docierają w te okolice, jest także kolejka linowa Dajti Express. To jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych okolic Tirany i nic dziwnego. Kolejka jest częścią Parku Narodowego Dajti i wywozi turystów na szczyt góry pod tą samą nazwą. Mówi się, że to najdłuższa kolejka linowa na Bałkanach. Ma niecałe 5 km długości, podróż na szczyt góry trwa 15 minut. Widoki podziwiać można bez końca. Niestety kolejka jest nieczynna w jeden dzień w tygodniu. Podczas naszej wizyty był to wtorek. Patrząc z góry na Tiranę, wielu podkreśla, że miasto staje się z dnia na dzień coraz bardziej kolorowe. Jakby chcąc odciąć się od ponurej przeszłości. Obecnie żyje tu około 600 000 mieszkańców. Te tereny były zamieszkane już w starożytności. Za czasów osmańskich w 1614 roku Tirana była początkowo niewielką osadą. Pozostawała w cieniu większych miast regionu. Przełom nastąpił w 1920 roku, kiedy miasto zostało ogłoszone stolicą niepodległej Albanii. W czasie II wojny światowej Tirana była okupowana przez Włochów i przez Niemców. Po wojnie znalazła się pod rządami komunistycznego reżimu. Po śmierci dyktatora Albania zyskała nieco spokoju. Do 1997 roku, kiedy wybuchła tu wojna domowa. Albania XXI wieku chce być państwem nowoczesnym, a miasta wzorują się na zachodnich przykładach. Tu co krok człowiek napotyka na budowę czy remont. Wielu turystów omija Tiranę, uznając ją za miasto nieciekawe. Stolica Albanii nie jest rzeczywiście może najpiękniejszym miastem, ale to nie znaczy, że nieciekawym i z pewnością warto tu się pojawić, by poznać dokładnie historię Albanii. Nocą Tirana ożywa.
Za dnia rzeczywiście zatłoczone są drogi, ale mieszkańcy i turyści zazwyczaj unikają rozpalonych słońcem miejsc. Już wieczorem robi się przyjemniej. Plac Skanderbega zapełnia się i mieszkańcami, i turystami. Jest miejscem spotkań, rozrywki. Majestatycznie nad placem Skanderbega wznosi się pięknie wyeksponowany meczet centralny. Wzrok przyciąga także Pałac Kultury z operą. To już Sobór Zmartwychwstania Pańskiego. Wieczorem w Tiranie można zrobić zakupy, wychodzi się do restauracji. Wtedy, gdy jest już chłodniej, przychodzi czas na porządny posiłek. Życie nocne toczy się tu do późnych godzin i nie bądźmy zdziwieni, że uczestniczą w nim także i najmłodsi. Tirana długo nie daje zasnąć. Opuszczamy stolicę Albanii. Wybieramy się 30 km na północny wschód od Tirany. Tu na wysokości 600 metrów nad poziomem morza, u podnóża góry, położone jest miasto Kruja. Kruja była pierwszą historyczną stolicą kraju. Jej dzieje sięgają III wieku przed naszą erą, kiedy to na jednym z okolicznych wzgórz znajdowało się iliryjskie miasto nazwane również Albanopolis. W kolejnych latach mieszkańcy przenieśli swoją osadę wyżej, tworząc dzisiejszą Kruję. Obecnie Kruję zamieszkuje około 20 000 mieszkańców, a odwiedza o wiele więcej turystów. Kruja urokliwie rozrasta się na zboczu góry i mniejszych wzgórzach wokół. Największą atrakcją miasta jest Cytadela. To nie tylko cenny zabytek, ale miejsce ważne dla narodu albańskiego. Twierdza była siedzibą bohatera tego kraju, Skanderbega, w XV wieku. Ale zamek w Krui istniał już wcześniej. Wojska osmańskie trzykrotnie chciały zdobyć zamek. Próby zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero 10 lat po śmierci Skanderbega, czwarte oblężenie Krui zakończyło się zwycięstwem Turków. Twierdza otoczona jest murami o długości około 800 metrów. W górnej części znajdują się pozostałości oryginalnego zamku z wieżą z XVII wieku. Początkowo służyła jako baszta obserwacyjno-obronna, a potem jako wieża zegarowa z dzwonem. Niestety wojny i trzęsienie ziemi nie były dla niej łaskawe. Na razie jeszcze się trzyma. W dolnej części cytadeli znajduje się zabudowa mieszkalna i gospodarcza z czasów osmańskich. Stoi tu też dom modlitwy Bektaszytów, określanych jako czwarta religia Albanii. Środkowa część to ruiny meczetu sułtana Mehmeda Zdobywcy. Przetrwał tylko fragment minaretu. Obecnie głównym punktem cytadeli jest zrekonstruowany zamek. Gmach, który widzimy, otwarto w 1982 roku po remoncie dokonanym przez komunistyczne władze. Pracami kierowała córka Envera Hodży. Przypomnijmy, to twórczyni piramidy w Tiranie. Budowlę stworzono na potrzeby okazałego Muzeum Skanderbega, w miejscu jego urodzin i siedziby. Skanderbeg zawsze przedstawiany jest niczym bohater epickich filmów historycznych. Ponadludzka sylwetka, groźne spojrzenie, szlachetne rysy. W rzeczywistości wyglądało to podobno mniej okazale. Zbiory muzeum dotyczą samego bohatera, jak i ogólnie życia ludzi XV wieku. Znajdziemy publikacje na temat Skanderbega. W całym obiekcie towarzyszą nam malowidła z historią bohatera. Podziwiać tu można także tron, miecz bohatera narodowego i słynny hełm Skanderbega z charakterystycznym łbem kozy. To niestety repliki. Oryginały znajdują się w Wiedniu. Albański bohater jest przyrównywany do Zeusa, który to był karmiony przez nimfy mlekiem kozim. Koza jest symbolem zwinności i sprytu. Legenda mówi, że Skanderbeg zwabił w pułapkę Turków, wysyłając nocą w góry stado kóz ze świecami na rogach. Turcy uważali, że jest to ucieczka żołnierzy Skanderbega
i wpadli w zasadzkę. Skąd wzięło się określenie Skanderbeg? Tak naprawdę nazywał się Giergi Kastrioti, a po polsku Jerzy Kastriota. Przez wiele lat żył na dworze sułtana. Uczył się strategii i walk. Sułtan nadał mu przydomek po Aleksandrze Wielkim, czyli Iskender, a do tego tytuł szlachecki bey, a pierwotnie beg. Powstał Skanderbeg. Z czasem Jerzy Kastriota odwrócił się przeciwko Turkom, dotarł na zamek w Krój i wywiesił tam godło swego rodu – dwugłowego orła na czerwonym polu, obecnie stanowiącego flagę Albanii. Skanderbeg zjednoczył rody albańskie i na ich czele napisał historię sporej części Europy. Po obfitej porcji historii można na zamku udać się na taras, z którego rozpościera się widok na cytadelę, miasto i okolice. Z tarasu widać też jeszcze jedno ważne tutaj miejsce. Zapraszamy Was w podróż do miejsc, które przez lata wewnątrz cytadeli warto odwiedzić Muzeum Etnograficzne, które mieści się w dawnym domu arystokratycznej albańskiej rodziny Toptanich. Gospodarz był bliskim współpracownikiem Skanderbega. Na parterze budynku można oglądać narzędzia rzemieślnicze do produkcji wina i raki, do obróbki wełny, wyciskania oleju. Znajdują się tutaj także żarna, magazyny żywności, spiżarnie i warsztaty. Na piętrze domu odwiedzamy pomieszczenia mieszkalne. Aż 90% zbiorów to eksponaty oryginalne sprzed 300 lat. Tu odtworzono pokój gościnny z pięknym drewnianym sufitem i małymi okienkami w ścianach. Po co zostały stworzone? Po drugiej stronie siedziała gospodyni i mogła dyskretnie doglądać gości, sprawdzając, czy trzeba coś donieść. Warto zwrócić uwagę na podział przestrzeni na kobiece i męskie. Pokój męski obwieszony jest bronią i instrumentami muzycznymi. A kobiety miały pomieszczenia ze sprzętami codziennego użytku, drewnianymi ozdobami oraz owczymi skórami na podłodze. Oglądać tu można także kolekcję strojów. Ba, nawet przymierzyć. Wprawdzie wirtualnie, ale z pełnymi emocjami. No i to się okazuje największa atrakcja Muzeum Etnograficznego. Niepowtarzalne. Dziękujemy za pokaz. Poza cytadelą w Krój znajduje się także tradycyjny bazar osmański. Został odnowiony w latach 60., ale i tak można tu poczuć atmosferę minionych wieków. Niektóre małe sklepiki są także warsztatami, gdzie wyrabia się obrusy, serwety, kilimy, dywany czy albańskie tradycyjne kapelusze ludowe kelesze. Po solidnej dawce historii i folkloru wyruszamy, by poznać inne regiony kraju. W Tiranie i Krój odkryliśmy burzliwą drogę Albańczyków do obecnej formy państwa. Mamy nadzieję, że zaciekawiły Was miejsca, które pokazaliśmy. A i tak zawsze zostanie coś jeszcze, na co zabrakło czasu w napiętym planie wyprawy. Z centrum kraju zmierzamy na północ. Obieramy kierunek na miasto Szkodra. Już teraz zobaczcie kolejne ciekawe albańskie miejsca w pozostałych odcinkach naszej serii o podróży po Albanii. Albania. Część druga. Szkodra. Kontynuujemy naszą podróż po Albanii, poznając najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy Tiranę i Króje. Teraz kierujemy się na północ, do miasta Szkodra. Trasa z Tirany do Szkodry to około 100 km, do pokonania w niecałe 2 godziny. Dojeżdżając do miasta, już z oddali widzimy wznoszące się nad całą resztą wzgórze z twierdzą.
Zatrzymujemy się tu w położonym w obrębie centrum niewielkim hotelu o nazwie Chocia Boutique Hotel. Standard wysoki, możemy go polecić, choć trudno go odnaleźć w gęstej zabudowie, a jeszcze trudniej wymówić jego nazwę. Szkodra to 88-tysięczne największe miasto północnej Albanii. Jedno z najstarszych w tej części Bałkanów. Znajduje się w pobliżu granicy z Czarnogórą i jest też częstym miejscem wycieczek właśnie z tego kraju. Leży na przedpolu gór północnoalbańskich, oferując wiele szlaków górskich. Ze Szkodry także można wyruszyć na słynne albańskie jezioro Koman. Miasto o ponad 2000-letniej historii. Od czasów starożytnych było kluczowym punktem handlowym i wojskowym w regionie. Teraz to ważny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy kraju. Szkodra położona jest nad Jeziorem Szkoderskim. Na olbrzymim akwenie przebiega granica pomiędzy Albanią a Czarnogórą. Jezioro Szkoderskie zajmuje powierzchnię 368 km², z czego 1/3 jest po stronie Albanii. Powierzchnia jest zmienna w różnych porach roku. Zbiornik ma około 48 km długości i do 25 km szerokości. Dno Jeziora Szkoderskiego stanowi kryptodepresję, co oznacza, że znajduje się poniżej poziomu morza. Średnia głębokość wynosi od 8 do 10 metrów, ale miejscami sięga nawet 44 metrów. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona. Obszar jest parkiem narodowym. Obserwuje się tu około 250 gatunków ptaków i 45 gatunków ryb. Z Jeziora Szkoderskiego wypływa rzeka Buna, łącząc je z Morzem Adriatyckim. Wkrótce jeszcze do niej wrócimy i powiemy, skąd najlepiej obserwować jej wyjątkowy bieg wokół jednego z największych zabytków Szkodry. W centralnym miejscu Szkodry położony jest Plac Demokracji. Tu znajduje się skupiający życie kulturalne miasta i regionu Teatr Midżeni. Teatr został nazwany na cześć albańskiego poety i wybudowano go w 1956 roku. Choć tutejsza scena narodowa powstała już w 1949 roku jako druga w Albanii. We wschodniej pierzei Placu Demokracji stoi budynek wyróżniający się basztą. To angielska wieża zegarowa z 1868 roku, zaprojektowana w stylu średniowiecznego zamku. Pewien angielski lord chciał otworzyć w Szkodrze kościół anglikański i przekonać mieszkańców miasta do tej wiary. Ci jednak nie zrezygnowali ze swojego wyznania, a w 1990 roku budynek przekształcono w muzeum. Życie rozrywkowe i towarzyskie w Szkodrze skupia się wokół głównej ulicy miasta Ruga Kole Idromeno, znanej również jako Pedonalia. Właściwie to deptak, przy którym znajduje się niezliczona ilość barów, restauracji czy piekarni. O poranku jest to jeszcze miejsce spokojne, niezatłoczone, wręcz cenne. Trzeba przyznać, że Albańczycy nie lubią zbyt wczesnego wstawania. Ale właśnie przed południem to miejsce idealne na tak ulubioną przez Albańczyków kawę. Główny deptak zapełnia się i zaczyna tętnić życiem dopiero wieczorem i w nocy. Niebawem pokażemy Wam, co tu się dzieje, kiedy zapada zmrok. Przechadzając się Ruga Kole Idromeno, ale także z wielu innych miejsc w mieście, wzrok przyciąga biała fasada potężnego meczetu. To meczet Abu Bakra, nazwany też po prostu Wielkim Meczetem. Budowa oddana do użytku w 1995 roku stanęła na miejscu starego meczetu, który został zniszczony w czasach komunizmu. Budowę nowej świątyni sfinansował pewien saudyjski szejk.
Wzrok przyciąga nie tylko jasna fasada, ale także 2 strzeliste minarety mierzące ponad 40 metrów, 8 kopułek bocznych, wielkopowierzchniowe przeszklenia fasad i połyskująca w słońcu kopuła główna, która rozciąga się na 24 metry. Wewnątrz wielki meczet jest bardzo stonowany w kwestii zdobień. Są subtelne. Wnętrze tchnie spokojem, jasnością i skupieniem. Może pomieścić nawet 1300 wiernych. Wtedy już pewnie nie jest tak spokojnie. Nieopodal wielkiego meczetu znajduje się świątynia katolicka. To kościół franciszkanów, zbudowany za pozwoleniem sułtana na początku XX wieku. Stworzona w stylu neoromańskim świątynia posiada układ bazylikowy i wysoką, smukłą dzwonnicę. Po II wojnie światowej albańska tajna policja ukryła w kościele skrzynię z bronią, aby oskarżyć franciszkanów o przygotowywanie zamachu. Prowokacja okazała się skuteczna. Część księży poniosła w jej wyniku śmierć. W latach 60. świątynię zamieniono na kino. Przypomnijmy, w okresie albańskiego komunizmu jakakolwiek religia była zakazana. Budynek został zwrócony katolikom po upadku totalitarnego systemu. We wnętrzu można obejrzeć obrazy przedstawiające prześladowanie katolickich księży. Teraz kościoły mogą funkcjonować równoprawnie w Albanii, ukazując religijną mozaikę. Niedaleko odnajdujemy też dużą cerkiew prawosławną. To cerkiew Narodzenia Pańskiego. Ciekawie wyglądający budynek ze stojącą oddzielnie wysoką wieżą dzwonnicą. Został wybudowany w 2000 roku na ruinach wcześniejszej drewnianej cerkwi. Ta także została zniszczona w latach komunizmu. Na południe od miasta znajduje się największa atrakcja Szkodry. Aby ją zobaczyć, wybieramy się w drogę autem. Parkujemy przed wejściem. Możecie drogę pokonać pieszo, ale polecamy jednak podjechanie. Tym bardziej, że zwiedzając czeka Was sporo wędrowania w pełnym słońcu, prawie bez cienia. Przed nami zamek Rozafy. Pierwszą warownię w tym miejscu wznieśli Ilirowie 4000 lat temu. Nieznacznie umocnili ją Rzymianie w II wieku przed naszą erą. Gruntownie przebudowali zaś Wenecjanie na przełomie XIV i XV wieku, władający Szkodrą. To właśnie z tego okresu pochodzi większa część zachowanych do dziś murów. W ich obrębie mieszczą się też pozostałości młodszych z XVI i XVII wieku budynków wznoszonych przez Osmanów. Twierdza składa się z 3 dziedzińców położonych na różnych poziomach. Najważniejszym obiektem są tu ruiny kościoła świętego Stefana, wybudowanego w 1319 roku. Około 150 lat później został on przekształcony w meczet. Zachowała się podstawa minaretu. W górnej strefie warowni znajdziemy m.in. pozostałości struktur weneckich z XV wieku, resztki tureckiego hamamu z XVI i XVII wieku i ślady po rezydencji rodziny Buszati, rządzącej Szkodrą w XIX wieku. Mieszczą się tu niewielkie muzeum zamkowe i restauracja. U stóp wzgórza zamkowego położony jest także ołowiany meczet. Nazwa wynika z pokrycia kopułek. Niestety podczas naszej wizyty był remontowany. Z zamkiem Rozafa związana jest też makabryczna legenda. Mieli go wznieść 3 bracia, ale budowa nie szła najlepiej. Od tajemniczego starca bracia dowiedzieli się, że zamek powstanie wtedy, gdy zamurują tu żywcem jedną ze swoich żon. Ofiarą miała zostać ta, która następnego dnia przyniesie pierwsza mężowi jedzenie. Najstarsi bracia, spryciarze, ostrzegli swoje żony, więc ofiarą padła żona najmłodszego. Jak widać, uczciwość nie popłaca. Dziewczyna wyrok podobno przyjęła ze spokojem.
prosząc tylko, by pozostawiono odkryte jej prawe oko, prawą pierś, rękę i nogę. Nogą miała poruszać kołyskę synka, ręką głaskać go po głowie, piersią karmić, a okiem opłakiwać. Zamek powstał, syn wyrósł na bohatera, a dolne partie twierdzy są zawsze wilgotne od łez dziewczyny. Stąd zamek nosi imię Rozafy. Wody tu nie brakuje. Wzgórze zamkowe oferuje zapierający dechę w piersiach widok na połączenie 3 albańskich rzek. Wpatrujemy się daleko w krajobraz, gdzie natura i historia splatają się w harmonijną całość. Od strony zachodniej łączą się wartka i bystra rzeka Kir i dostojna, najdłuższa rzeka Albanii Drin. Dokładnie to jedna z 2 jej odnóg. Po zachodniej stronie wzgórza obserwujemy majestatycznie wypływającą z jeziora Szkoderskiego znaną nam już rzekę Bunę. Wszystkie 3 rzeki łączą się na południe od wzgórza zamkowego, płynąc już jako jedna rzeka Buna. Historia zamku, który przechodził z rąk do rąk, pokazuje też losy miasta Szkodra. Początki sięgają IV wieku przed naszą erą, kiedy to była stolicą Iliryjskiego Królestwa. W II wieku przed naszą erą miasto zostało zdobyte przez Rzymian. Po upadku Imperium Rzymskiego miasto przeszło pod kontrolę Bizancjum, a następnie przez wieki przechodziło z rąk do rąk. Władali nią Serbowie, Wenecjanie i Osmańczycy. Szkodrę chciała mieć w swoich granicach także Czarnogóra. Dopiero w 1920 roku, po zakończeniu okupacji i wycofaniu sił obcych, Szkodra w pełni znalazła się pod kontrolą nowo powstałego państwa albańskiego. Po tej ogromnej dawce historii czas na rozkosz podniebienia. Szkodra jest doskonałym miejscem, by spróbować albańskich smaków. Jesteśmy wewnątrz kraju, nie na wybrzeżu, więc tu mniej popularne są ryby czy owoce morza. No chyba, że chodzi o karpia, którego chętnie się w Szkodrze podaje w formie zapiekanki. Dominują jednak mięsa, także zapiekane. Zamawiamy deskę albańskich smaków. Nakładamy sobie imam baildi, to bakłażan zapiekany w całości z farszem z pomidorów, cebuli i czosnku. To jakby ciasto to fli lub flia, danie typowe dla północnej Albanii. Składa się z wielu warstw przypominających naleśniki, posmarowanych śmietaną i masłem. To japrak, ryż z ziołami w liściach winogron. Przypomina polskie gołąbki. Jak w każdym kraju bałkańskim nie może zabraknąć nadziewanej papryki. Do tego zapiekane warzywa i pieczone ziemniaki. Na środku w miseczce fergese, to warzywna pasta na bazie sera o konsystencji twarogu, z dodatkiem pomidorów, papryki i czosnku. To już albańskie danie tave kosi. Tave to tak naprawdę nazwa glinianego naczynia, ale mówi nam również o sposobie przyrządzenia potrawy. Tave kosi to danie zapiekane z jagnięciny, pieczone jakby w zasmażce z kwaśnego mleka, jajek, mąki i masła, przyprawione solą, pieprzem, czosnkiem i oregano. Co teraz będziemy jedli? Słyszeliście. Pójdzie w napisach. Tave deu, wołowina zapiekana w sosie pomidorowym z dodatkiem białego sera i papryki. Jak zawsze do każdego dania w Albanii podawane jest pyszne pieczywo. Inne albańskie pyszności poznacie w pozostałych odcinkach naszej podróży po Albanii. Tymczasem wyjeżdżamy ze Szkodry. Wybieramy się poza miasto. A to wszystko, by podziwiać góry północnoalbańskie. Nie mamy w planach wędrówki. Zamierzamy dotrzeć jak najdalej i najwyżej się da, aby choć dotknąć majestatu tego, co góruje nad tym regionem. Opuszczając miasto, powoli przenosimy się na drogi, na których ruch mniej doskwiera,
choć to nie znaczy, że jest prościej. Drogi są coraz cięższe do pokonania, przebiegają górskimi dolinami. Malownicze widoki otoczenia to jedno, ale dla kierowców to oznacza wzmożoną czujność. Na drodze mogą pojawić się zwierzęta, które uznają ten teren za swój. Można powiedzieć, że teraz to one mogą być przeszkodą w zastępstwie za dotychczas królujących na drogach nieprzewidywalnych albańskich kierowców. Drogi wznoszą się krętymi serpentynami i przyprawiają o szybsze bicie serca. Tereny jednak urzekają. Zarówno malownicze doliny, jak i surowe górskie szczyty. Góry północnoalbańskie zwane też są Alpami albańskimi lub Górami Przeklętymi. To najwyższa część gór dynarskich. Pasmo, które rozpościera się w Albanii, Czarnogórze i Kosowie. Najwyższy szczyt ma tu 2694 metry. Skąd określenie Góry Przeklęte? W czasach ataków Imperium Osmańskiego pewna matka miała zabrać swoje dzieci i uciekać w góry. W pośpiechu zapomniała o wodzie. A w tych terenach panowała susza. W chwili największej rozpaczy matka przeklęła góry słowami: mam nadzieję, że nigdy nie będziecie miały wody, spalcie się. Od tego czasu szczyty miały stać się suche i pozbawione życiodajnych źródeł. Nawet teraz można spotkać tu pasterzy, którzy wędrując polewają góry wodą, chcąc złagodzić klątwę. Inne tłumaczenie określenia Góry Przeklęte dotyczy niedostępności tych szczytów. Panują tu trudne warunki geograficzne. Góry są naprawdę dzikie i surowe. My oglądamy je jeszcze z miejsc dostępnych dla wszystkich. Tych, którzy zdecydują się na prawdziwe górskie wędrówki, góry oczarują swoim naturalnym pięknem, a oferują niezliczoną ilość malowniczych szlaków i prawie odcięte od świata górskie osady. Powracamy z pięknymi widokami w pamięci, ale i pewnym niedosytem. Można by tu było jeszcze powędrować. Tymczasem musimy uważać na to, co tu panuje i rządzi. Przyroda. W mieście Szkodra zapadł już zmrok. Wydaje się, że wieczorem i w nocy miasto ożywa. Nie da się też ukryć, że właśnie wtedy zaczyna wyglądać najbardziej atrakcyjnie. To znany nam już Plac Demokracji. Nad Placem Demokracji wznosi się Teatr Midżyni. Nad nimi legendarny hotel Rozafa. Wielki meczet wyróżniający się blaskiem tak jak za dnia. Widoczny jest już z daleka i z wielu miejsc w mieście. Robi imponujące wrażenie z każdej strony. Zwłaszcza z góry, choć przecież jest tak mało okazji, żeby obejrzeć go właśnie z tej perspektywy. Jak już wspomnieliśmy, całe życie towarzyskie i rozrywkowe skupia się wokół głównej ulicy Szkodry, właściwie głównego deptaka – Ruga Kole Idromeno. Spokojne za dnia miasteczko tu wieczorem i w nocy ożywa. Ściągają tu tłumy i mieszkańców, i turystów, by tak jak zwykło się w Albanii wieczorem zasiąść do stołu, ale także i skorzystać z rozrywki w licznych barach i klubach. Jeśli szukacie w Szkodrze spokoju, to miejsce nie jest dla Was. Ale jeśli chcecie rzucić się w wir albańskiego życia nocnego, to doskonale trafiliście. Dźwięki z kilku uliczek niosą się na całe miasto. Nocne zabawy zdają się nie mieć końca. Stars collide into the ceiling. Heartbreak.
Można zadać sobie pytanie, gdzie byli ci wszyscy ludzie jeszcze kilka godzin wcześniej, w czasie sennego przedpołudnia. Spędziliśmy 2 bardzo intensywne dni w Szkodrze i okolicach. Pokazaliśmy wam atrakcje tego miejsca i regionu. Dla kogoś, kto poświęci tu więcej czasu, jest jeszcze więcej do odkrycia. Szkodra wydaje się doskonałym miejscem na krótki wyjazd. Czy to z pobliskiej Czarnogóry, czy z południa kraju. Początkowo może wydawać się zwykłym, niezbyt interesującym miejscem, ale warto odkryć jej atrakcje. Ze wzgórzem zamkowym na czele. I poznać życie północnej Albanii. Machamy wam już z zamku Rozafy. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Lajki i subskrypcje będą mile widziane. A my już udajemy się do kolejnego miejsca w naszej podróży po Albanii. Na południe. W następnym odcinku będzie to nadmorskie miasto Durrës. Obejrzyjcie także pozostałe odcinki naszej podróży po Albanii. Albania. Część 3. Durrës. Kontynuujemy naszą podróż po Albanii, poznając najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy miasto Szkodra i okolice. Teraz kierujemy się na południe i na wybrzeże, do słynnego letniego kurortu Durrës. Trasa ze Szkodry do Durrës to ponad 100 km i trwa około 2 godzin. Czas możecie umilić sobie w trakcie sezonu kupnem pysznego albańskiego arbuza. Lokalnych sprzedawców jest po drodze naprawdę sporo. O ile po drodze najprawdopodobniej nie napotkacie na większe problemy, to po wjechaniu do Durrës przypominamy sobie, co to albańskie korki. Hotelowa część Durrës jest po prostu w sezonie zatkana, a najazd turystów przypomina oblężenie. Durrës to nie tylko słynny punkt docelowy wyjazdów nad Morzem Adriatyckim, ale także drugie co do wielkości po Tiranie miasto w Albanii. Zamieszkuje je około 150 000 osób. Durrës to jedno z najstarszych miast w Albanii. Założone w 627 roku przed naszą erą jako greckie miasto Epidamnos. Około 220 roku przed naszą erą przejęli je Rzymianie, zmieniając nazwę na Dyrrachium. Miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym oraz bazą legionów rzymskich. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego Durrës przeszło pod kontrolę Bizancjum, Normanów, Serbów, aż do 1272 roku, kiedy ogłoszono je stolicą księstwa Albanii. Na przełomie XIV i XV wieku było posiadłością Republiki Weneckiej, a następnie pod władaniem Imperium Osmańskiego. Po odzyskaniu niepodległości Albanii w 1912 roku Durrës zostało stolicą kraju. W 1920 roku straciło ten status na rzecz Tirany. Współcześnie teren Durrës można podzielić na 2 części – strefę hotelową, plażową, typowo letnią i rekreacyjną oraz strefę miejską, centralną z głównymi budynkami, zabytkami i portem. Spacerując ozdobionym pięknymi palmami bulwarem Epidamn, docieramy do Placu Wolności. To centralne miejsce, z którego pieszo dojść można do wszystkich ważniejszych miejsc w mieście. Plac, jak widać, jest już współcześnie wyremontowany. W tak letni, gorący, słoneczny dzień nawet rozłożyste palmy dają niewiele cienia, a fontanny jedynie lekko chłodzą. Może dlatego w południe nie ma tu tłumów, ale to popularne miejsce spotkań i organizacji miejskich imprez. Nad placem położony jest budynek ratusza, zbudowany na początku XX wieku przez Włochów. Jego biało-czerwona, neoklasycystyczna fasada ozdobiona jest płaskorzeźbami, a w jednej ze stron posadowiono wieżę z zegarem miejskim.
Po drugiej stronie Placu Wolności, czyli naprzeciwko ratusza, usytuowany jest Teatr Miejski nazwany imieniem Aleksandra Mojsiu. Scena teatralna w Durrës rozpoczęła swoją działalność w 1953 roku. Nazwę wzięto od austriackiego aktora, który był pochodzenia albańskiego. Tradycje amatorskiego ruchu teatralnego sięgają tu końca XIX wieku, kiedy w mieście zaczęła działać pierwsza grupa teatralna. Zawodową formę działalność ta przyjęła w 1953 roku. Początkowo aktorzy występowali w sali miejscowego kina, a w 1965 roku oddano do użytku budynek przy Placu Wolności, który stanowi do dziś siedzibę teatru. Zdecydowanie można jednak powiedzieć, że nad placem króluje wielki meczet. Został zbudowany w 1931 roku na miejscu starszego meczetu z czasów osmańskich. W momencie otwarcia był największym w Albanii. W czasach komunizmu w Albanii został zamknięty. Wszystkie religie zostały zakazane przez reżim. W 1967 roku meczet przekształcono podczas dyktatury Envera Hodży w Pałac Młodzieży, a minaret wyburzono. Budynek częściowo zniszczyło trzęsienie ziemi w 1979 roku. Meczet ponownie oddano wiernym w 1993 roku. Połyskująca wstęga wydaje się być metaforą rzeki ze źródłem przy budynku teatru. Spaja wszystko, co znajduje się przy Placu Wolności w jedną całość. Powracając bulwarem Epidam, dotrzemy do placu Mujo Ulcinaku. Ta postać była jednym z niewielu żołnierzy albańskiej armii, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko inwazji włoskiej w kwietniu 1939 roku. Zanim zginął, wraz z garstką kompanów przez kilka godzin bronił portu. Bohaterską postawę uczczono pomnikiem. W tej części miasta napotykamy na pozostałości murów obronnych wybudowane na przełomie V i VI wieku. Tu znajduje się także jeden z najbardziej charakterystycznych i zabytkowych punktów Durrës. To wieża wenecka. Jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z czasów, gdy Durrës znajdowało się pod panowaniem weneckim. Pochodzi najprawdopodobniej z XV wieku. Jej strategiczne położenie przy brzegu morza stanowiło istotny punkt obronny. Wieża wenecka była częścią większych fortyfikacji miasta, mających bronić przed najazdami i inwazjami. Została zbudowana z użyciem kamieni pochodzących z ruin rzymskich budowli, które wcześniej znajdowały się w Durrës. Odbudować w Durrës trzeba też było prawosławną świątynię. Oto katedra świętego Pawła i świętego Astiusa. Ukończono ją w 2002 roku. Wcześniej znajdował się tu kościół świętego Spirydona, ale zniszczono go w 1967 roku za komunistycznych czasów Envera Hodży. Skąd wziął się pomysł obecnych patronów świątyni? Apostoł Paweł był uznawany za pierwszego kaznodzieję religii chrześcijańskiej w starożytnej krainie Illyricum, obejmującej także tereny obecnej Albanii. Święty Astius jest pierwszym męczennikiem chrześcijańskim, który zginął za wiarę na tych terenach za czasów cesarza Trajana. Od samego początku istnienia tutaj osady zasadniczy wkład w rozwój miasta miał port. Funkcjonował już w starożytnym mieście założonym przez Greków. Strategiczne położenie nad Morzem Adriatyckim sprawiło, że szybko stał się ważnym węzłem handlowym. Pod panowaniem Rzymian był kluczowym punktem na szlaku Via Egnatia, łączącym Adriatyk z Bizancjum. W średniowieczu port w Durrës przechodził pod kontrolę Bizancjum, Normanów, Wenecjan i Osmanów. Z każdym kolejnym etapem port zyskiwał na znaczeniu. Po uzyskaniu przez Albanię niepodległości stał się kluczowym elementem gospodarki kraju. Rozbudowywał go także komunistyczny reżim Envera Hodży. I tak zostało do teraz, kiedy port Durrës jest największym portem Albanii. To także ważny węzeł komunikacyjny dla turystów. Obsługuje rocznie ponad 1,5 miliona pasażerów. Co ciekawe, w latach 90. tutejszą stocznię wykupiła Gdańska Stocznia Remontowa.
stając się większościowym udziałowcem. Działał tu wówczas nawet polski sklep. Stoczniowa współpraca trwała do 2003 roku. Nie wyklucza się, że w przyszłości działalność stoczniowa i handlowa zostanie przeniesiona nieco na północ, by to miejsce zostawić tylko dla ruchu turystycznego. Zmierzamy teraz do największego zabytku Durrës. O ile zazwyczaj takie miejsca widoczne są już z daleka, pięknie wyeksponowane, tu prawdziwa perła kryje się wręcz między mieszkalnymi zabudowaniami. To rzymski amfiteatr. Pochodzi z początku II wieku. To największy znany, zachowany amfiteatr w Albanii i w całej zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Jego budowę rozpoczął w początkach II wieku cesarz Trajan, a dokończył jego następca Hadrian. Olbrzymia owalna budowla, nieco przypominająca wulkaniczny krater, ma wymiary 136 na 113 metrów. Trybuny mają 20 metrów wysokości. Mógł pomieścić nawet do 20 000 ludzi. Do około 400 roku odbywały się tu walki gladiatorów. Gdy ich zakazano, miejscowa społeczność chrześcijańska przejęła amfiteatr. W V wieku utworzono na arenie cmentarz, a pod trybunami kaplicę. Na przestrzeni dalszych wieków miejsce niszczało, także za sprawą trzęsień ziemi. Stopniowo amfiteatr prawie całkowicie został zakopany pod osadami. Ponownie odkryto go w roku 1966 i to przez przypadek podczas kopania studni dla jednego z wybudowanych na dawnym amfiteatrze domostw. Odkrycie amfiteatru spowodowało wysiedlenie części mieszkających nad nim pechowców i wyburzono ponad 30 domów, by umożliwić wykopaliska. Obecnie odsłonięta jest tylko część tego założenia. Reszta wciąż znajduje się pod ziemią, właściwie pod domami. Na odsłoniętych terenach można zobaczyć dobrze zachowane trybuny, trawiastą arenę, przejść także można częścią pomieszczeń dla gladiatorów. Dobrze zachowała się wczesnochrześcijańska główna kaplica. Została ona ozdobiona początkowo freskami, które następnie zamieniono na mozaiki. Powstanie kaplicy datuje się na V lub VI wiek, ale naukowcy nie są w tym zgodni i wciąż trwają badania. Amfiteatr jest otwarty dla zwiedzających, a mieszkańcy w domach posadowionych wokół mają wyjątkowy widok. Mają też świadomość, że pod ich domami wciąż kryją się antyczne ruiny. Jeśli ktoś kiedyś będzie chciał je dalej odsłonić, ich domy będą musiały ustąpić rzymskiej budowli. Prawdziwym magnesem, który przyciąga do Durrës większość turystów, są plaże. To jedne z najdłuższych plaż w całej Albanii. Nadmorski pas ciągnie się tu kilkanaście kilometrów. Ilość turystów jest olbrzymia. Poruszanie się po drogach w hotelowej strefie jest koszmarem. Korki ciągną się od poranka do późnej nocy. Znalezienie miejsca parkingowego graniczy z cudem. Jeśli wybieracie tu jakiś hotel i macie swoje auto, sprawdźcie dokładnie, czy ma on parking. Najlepiej poruszać się tu pieszo lub busami. Nie inaczej jest po drugiej stronie budynków, które ciasno obudowały nadmorski pas. Plaże w Durrës są bardzo zatłoczone. Zachęcające turystów do przyjazdu tutaj, według biur podróży, krystalicznie czysta woda i piękny złoty piasek nie są dokładnie takie w rzeczywistości. Tak naprawdę woda jest raczej mulista, a piasek szary. Na plus można podkreślić rozbudowaną infrastrukturę hotelową, spokojne morze i łagodne zejście do wody. Publicznych odcinków plaż jest tu niewiele. Większość to strefy przeznaczone dla konkretnych hoteli lub też miejsca, gdzie musicie wykupić leżak z parasolem, żeby móc tu plażować. Dla tych, którzy chcą spędzić pobyt nad morzem bardziej aktywnie, wzdłuż całego wybrzeża stworzono ścieżkę spacerową i terasę dla rowerów i rolkarzy. Ilości barów, restauracji czy kawiarni tutaj nie zliczymy. Widok ciągnących się prawie w nieskończoność plaż jest zdecydowanie imponujący. Ale wszyscy podkreślają, że w Albanii
Znaleźć można miejsca, gdzie plaże są o wiele ładniejsze. Pokażemy je w dalszych częściach naszej podróży. Po zmroku całe życie także koncentruje się w strefie nadmorskiej. Wieczorami i nocą także jest tu tłoczno. Przyciągają restauracje, kluby, wesołe miasteczka. Atrakcje i dla młodszych, i dla starszych. Wieczorem i my udajemy się do restauracji na morzu, by skosztować pyszności, które oferuje miasto Durrës. Jako że jesteśmy nad morzem, to w tej części Albanii królują ryby i owoce morza. Próbujemy więc tego, co morze tutaj daje. To grillowane, wszelkie owoce morza. Tu już głównym bohaterem w tym risotto są małże. I na koniec filet rybny w sosie z sera pleśniowego i trufli. Tu już zaszaleliśmy, ale wszystko pyszne i świeże. Inne albańskie smakołyki poznacie w pozostałych częściach naszej albańskiej wyprawy. Dla nas to już czas na podsumowania. Jeśli pobyt w Durrës, to mogą być to nadmorskie wczasy na kilka dni, korzystając z licznych hoteli i długich plaż, ale i również ze sporą liczbą turystów. Może to być też dzień lub dwa na zobaczenie tego miasta, zarówno uroków morskich i ciekawych miejsc i zabytków w strefie miejskiej. Nazajutrz, po wszystkich wrażeniach w Durrës, zmierzamy już w stronę następnego albańskiego miasta. Pozostaniemy na wybrzeżu. Tym razem sprawdzimy, jak czas płynie w kolejnym turystycznym, popularnym mieście Vlora. Już teraz zobaczcie także pozostałe odcinki naszej podróży po Albanii. Jeśli się podobało, czekamy na lajki i subskrypcje. Albania. Część 4. Vlora i okolice. Kontynuujemy naszą podróż po Albanii, poznając najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy miasto Durrës. Pozostajemy na wybrzeżu. Obecnie jesteśmy w kolejnym słynnym nadmorskim kurorcie – mieście Vlora. Vlora jest jednym z największych miast albańskich. Mieszka tu około 130 000 mieszkańców. To miasto portowe i dawna stolica Albanii. Vlorę można podzielić na dwie części – Stare Miasto z zabytkami i ważnymi miejscami oraz część nadmorską, związaną z turystyką i portem. Rozpoczynamy poznawanie Vlory właśnie od tej strefy. Miasto tu stara się bardzo upodobnić do wielkich kurortów śródziemnomorskich. W tej części przejeżdżamy szerokimi drogami w otoczeniu okazałych palm. Turyści mogą spacerować wzdłuż morza szerokim deptakiem. Jest tu także niewielka plaża, jednak nie jest to najlepsze miejsce do tego typu rozrywki. Plażowicze powinni raczej udać się poza tę strefę miejską. Tam plaże są o wiele ładniejsze. Jeszcze się na nie udamy. O poranku jest tu niewielu mieszkańców i turystów. Ci, którzy się pojawiają, zmierzają w stronę przystani, skąd można wybrać się na wiele rejsów. Wzdłuż wybrzeża lub na pobliską wyspę Sazan, półwysep Karaburun czy do Włoch. Port we Vlorze jest zaraz po Durrës najważniejszym portem w kraju. Port w latach 90. po upadku komunizmu w Albanii był świadkiem masowych ucieczek Albańczyków do Włoch. Z miejsc poświęconych historii możecie już tutaj wybrać się do Narodowego Muzeum Niepodległości. W budynku muzeum podpisana została Deklaracja Niepodległości Albanii w 1912 roku. Chcąc poznać Vlorę bardziej, trzeba udać się jakieś 3 km na północ. To właśnie tu znajduje się Stare Miasto. W odnowionych, wąskich uliczkach, wśród kolorowych, niewysokich budynków można poczuć klimat Albanii. Vlora ma wielowiekową tradycję.
Miasto założono już w VI wieku przed naszą erą jako grecką kolonię Aulona. Była ważnym portem w czasach rzymskich i bizantyjskich. Vlora była pod panowaniem Normanów i Turków osmańskich. A w 1912 roku to właśnie tu, we Vlorze, ogłoszono deklarację niepodległości Albanii. O ważnych historycznych wydarzeniach przypomina Plac Flagi. Stoi na nim okazały pomnik niepodległości. 17-metrowa rzeźba przedstawia delegatów walczących o niezależność. Znajduje się tu też pomnik Ismaila Kemali, głównego działacza niepodległościowego i pierwszego premiera Albanii. Nieopodal pomnika niepodległości można obejrzeć pozostałości murów starożytnej Aulony. W obrębie pięknie wyremontowanego Starego Miasta wybrać się także możecie do Muzeum Historycznego. W odkrywaniu dziejów tutejszej kultury pomoże wizyta w Muzeum Etnograficznym. Zawsze wcześniej trzeba sprawdzić godzinę otwarcia takich miejsc. Albańczycy mają w środku dnia siestę, więc miasta między godziną 12 a 16 się wyludniają, a wiele miejsc jest zamkniętych, co utrudnia zwiedzanie. W wielu miejscach Albanii zauważycie zawieszone na domach różne maskotki, lalki czy misie. Albańczycy są bardzo przesądni. Te zabawki mają chronić przed, w tłumaczeniu, złym okiem. Złe oko to zazdrość, zawiść czy ogólnie zła energia. Najcenniejszym zabytkiem Starego Miasta we Vlorze jest niewielki, ale znaczący meczet Muradia. Pochodzi on z XVI wieku. Został zaprojektowany przez nadwornego architekta sułtanów Turcji. Architektura jest typowa dla wczesnego okresu islamizacji ziem albańskich. Co ważne, meczet przetrwał okres komunizmu i eliminowania religii z życia narodu, ponieważ uznano go za dziedzictwo narodowe i urządzono w nim muzeum. Obecnie funkcjonuje wciąż jako miejsce modlitewne. Kiedy już poznacie najważniejsze zabytki Vlory, historię miasta i całej Albanii, to warto odpocząć na licznych plażach. Jak już wspomnieliśmy, te najładniejsze jednak nie znajdują się na wysokości samego miasta. Na południu nadmorski pas jest węższy, bardziej kamienisty, ale też i urozmaicony. Na północy do dyspozycji szersze i piaszczyste plaże. Wybrzeże Vlory to około 19 km plaż i to właśnie tu przebiega granica między Morzem Jońskim a Adriatykiem. Kiedy nadchodzi wieczór, to moment, by zasiąść w Albanii do stołu. Wybieramy polecaną nam z wysokimi ocenami restaurację tradycyjną Vani. W sezonie jest tłumnie oblegana przez wygłodniałych turystów. Na przystawkę zamawiamy tu nadziewane papryki, tu podane w formie krojonych, grubych talarków. Jako że jesteśmy nad morzem, to muszą być owoce morza. To już krewetki saganaki, sporej wielkości okazy krewetek podane w sosie pomidorowo-serowym. To danie ma rodowód grecki. Na koniec smażone owoce morza, ryby, skorupiaki. Mamy wrażenie, że jest tu właściwie wszystko, co udało się złowić. Niezwykle sycące. Wieczorem liczne restauracje i bary zapełniają się po brzegi. Kiedy zapada zmrok, wszystkie mankamenty albańskich miast są mniej widoczne. Może mniej doskwiera spory ruch na ulicach, a ludzi przybywa także i na chodnikach i deptakach. Na zatoce Vlory cumują pod księżycem mniejsze jachty i spore statki. Spragnieni życia nocnego wypełniają nadmorski bulwar.
Pusty za dnia spory plac przy deptaku teraz zapełnia się wszystkimi spragnionymi dobrej zabawy. Teraz już rozumiemy, dlaczego jest tak duży. Śpiewy i tańce wciągają do zabawy zarówno Albańczyków, jak i turystów. Czy można lepiej wyrazić albańską duszę? Zawsze chętną i do śpiewu, i do zabawy. Dumną z historii i kultury. Już chcieliśmy się włączyć do tej zabawy, ale to wymagałoby nauki tego specjalnego tańca i kroków. Jednak albańska zabawa jest bardzo wciągająca i choć może nieco na uboczu, to i tak daliśmy się wciągnąć w wir bałkańskich rytmów. Być może oglądającym to teraz, siedzącym w fotelach widzom, trudno to zrozumieć. Ale będąc tutaj, każdy da się porwać do zabawy. Albańczycy cieszą się życiem i to jest zaraźliwe. No już może wystarczy. Trzeba mieć siłę na kolejny dzień wyprawy. Czas wybrać się poza miasto Vlora. Wiele osób twierdzi, że okolice są nawet ciekawsze niż sam kurort. Docieramy do kanionu Gjipe, który kończy się wyjątkową atrakcją. Z głównej trasy zjeżdżacie drogą do parkingu, a potem czeka ponad 2-kilometrowy marsz, bo przejadą tylko porządne samochody terenowe. Ale wędrówka kończy się taką przyjemnością. To jedna z najpiękniejszych plaż Albanii – Gjipe. Niezwykle urokliwa plaża jest piaszczysto-kamienista. Poza sezonem nie ma tu prawie nikogo. A w sezonie, jak widać, jednak cywilizacja dotarła. Są leżaki do wynajęcia, są nawet niewielkie bary, czy raczej budki. Wiele osób decyduje się tutaj także na nocowanie pod namiotem. Jest dostępny camping. Plaże można także zobaczyć od strony morza, wybierając rejs łodzią, która dopłynie do tego miejsca. Odwiedzenie plaży Gjipe to całodzienna wycieczka. Kierujemy się dalej na południe, wzdłuż wybrzeża, zwanego już tutaj Rivierą Albańską. Docieramy do zatoki Porto Palermo. Znajduje się tu imponujący zamek. Twierdzę Porto Palermo zbudowano na półwyspie połączonym z lądem krótką groblą. Uważa się, że zamek został wybudowany w XVIII wieku przez Alego Paszę, możnowładcę osmańskiego. Legenda mówi, że był prezentem dla ukochanej żony. W razie potrzeby był też bazą wypadową do ucieczki na zachód. Jednak część historyków dowodzi, że zbudowali go wcześniej Wenecjanie, choć fortyfikacje mogły istnieć tu jeszcze wcześniej. A Ali Pasza dokonał jedynie rozbudowy. Na adriatyckim i jońskim wybrzeżu Albanii znajduje się wiele zamków. Są przykładem typowych dla historii Albanii zmagań między wpływami wschodnimi i zachodnimi. To pamiątki po imperiach bizantyjskim, weneckim i osmańskim. Twierdza ma kształt trójkąta o boku 60 metrów. Dolny poziom jest niemal w całości nakryty stropem. Jedynie od południowego zachodu fort posiada odkryty, powiedzielibyśmy teraz, taras. Rozciągają się z niego piękne widoki na morze i zatokę. I niewielką tutejszą plażę. We wnętrzach można poczuć atmosferę dawnej twierdzy. Panujący półmrok dodaje tajemniczości. Przechadzamy się tu prawie w milczeniu. Wewnątrz zachowano surowość wielowiekowej warowni. W najnowszej historii twierdza w Porto Palermo była punktem internowania osób, które naraziły się komunistycznej władzy Envera Hodży. Tyle historia. A turyści zwracają tu szczególną uwagę na wyjątkowe widoki.
Szczególnie wnikliwi obserwatorzy mogą wypatrzeć tu ciekawe kręgi. To działająca tu akwakultura. Farmę rybną stworzono w 2004 roku. Hoduje się tu doradę. Zatoka Porto Palermo nadaje się doskonale do tego rodzaju działalności. Jest głęboka i naturalnie chroniona przed silnymi prądami. Działalność nie jest jednoznaczna. To, co dobre dla hodowli, nie do końca służy rybom i rybakom poza wydzielonym obszarem. Ale to już opowieść na zupełnie inną okazję. Ze względu na strategiczne położenie, Zatoka Porto Palermo była wykorzystywana w celach obronnych od czasów starożytnych, poprzez II wojnę światową, aż do czasów współczesnych. W tym miejscu znajduje się unikatowe miejsce na mapie Albanii. To tunel Porto Palermo. Powstał w czasach komunizmu w Albanii za rządów dyktatora Envera Hodży. Jest uważany za bunkier dla okrętów podwodnych, choć jego główną funkcją była raczej baza domowa dla szybkich jednostek szturmowych. Wodny tunel został wydrążony w poprzek góry. Ma długość 650 metrów. Jedno wejście otwiera go na pełne morze, drugie zlokalizowane jest w zatoce. Tunel budowano w latach 1969–1988. Po upadku komunizmu stopniowo niszczał. Przez 32 lata pozostawał zamknięty za stalowo-betonową bramą. Otwarto go oficjalnie miesiąc przed naszym przybyciem. Są plany stworzenia z tego miejsca oficjalnej atrakcji turystycznej. Oficjalnej, bo nielegalnie wielokrotnie do środka już się zakradano. Udajemy się teraz na północ od miasta Vlora. Tutejsze wody Morza Adriatyckiego utworzyły płytką i rozległą lagunę Nartes. Ma powierzchnię ponad 40 km². Zmierzamy w stronę wyspy Zvernec, położonej na tej lagunie. Naszym celem jest bizantyjski klasztor. Wyspę łączy z lądem długi, wijący się pomost. Kiedyś był tu zwykły, prosty most, ale ta forma wydaje się zdecydowanie bardziej odpowiednia. Już sam spacer jest przyjemnością. Docieramy na wyspę. Postawiono tu w XIII wieku klasztor bizantyjski Świętej Marii Panny. W centralnym miejscu znajduje się prawosławna świątynia, znana też jako Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Klasztor stanowi jeden z ważniejszych ośrodków prawosławnych w Albanii. Dawniej klasztor uznawany był za miejsce uzdrowień. Przybywały tu całe rodziny z chorymi na gruźlicę czy choroby psychiczne. Postawiono nawet odrębny budynek, w którym mogli przebywać chorzy. Miejsce to pełniło swoje funkcje religijne aż do 1960 roku, gdy władze komunistyczne Albanii zakazały w kraju religii. A to miejsce przekształciły w więzienie dla opozycjonistów politycznych. Po upadku systemu przywrócono klasztorowi funkcje sakralne, jednocześnie zapraszając także turystów. Laguna Nartes jest także ważnym miejscem pod względem bioróżnorodności przyrodniczej o znaczeniu międzynarodowym. Miejsce zostało włączone w skład obszaru chronionego krajobrazu Vjosa Nartes. Lagunę Nartes, oprócz innego ptactwa, zamieszkuje także około 3000 flamingów. Trudno je wypatrzeć, bo stronią od turystycznie obleganych miejsc. Ale kiedy się trochę poczeka, to można mieć to szczęście. Wyjątkowe ukształtowanie terenu, warunki geograficzne i naturalne, a także istnienie laguny pozwoliły stworzyć na tym terenie saliny. Dar słońca i morza. Teren niestety nie jest przeznaczony do turystycznego zwiedzania. Pozostawiamy na boku wszystkie procesy fizyczne pozyskiwania soli, bo widok salin to wręcz poezja.
paleta barw tworzy magiczny obraz. Połyskująca powierzchnia wody jest niemal nieruchoma. Jakby bała się zburzyć swój doskonały wizerunek. Każde ziarenko śnieżno-białej soli zdaje się mieć w sobie kawałek albańskiego słońca i wiatru. Pięknej natury. Udajemy się dalej na północ, by poznać jeden z największych albańskich zabytków. Miejsce nazywane Pompejami Albanii. Greccy osadnicy w VI wieku przed naszą erą zbudowali tu miasto na cześć Apollina, greckiego boga piękna, muzyki i poezji, nazwane Apollonią. Położenie nad rzeką Wiosą, utworzenie tu portu rzecznego i połączenie z morzem stworzyło ważny ośrodek handlowy. Rozwój pozwolił nawet na wybijanie własnych monet. Po zajęciu przez Rzymian w 222 roku przed naszą erą znaczenie Apolonii jeszcze wzrosło. Powstała tu znana w całym starożytnym świecie szkoła sztuk pięknych. Była tu jedna z największych bibliotek w świecie rzymskim. Apollonia leży na odcinku Via Egnatia, długiej na 1100 km drogi rzymskiej łączącej porty nad Adriatykiem z Bizancjum, dzisiejszym Stambułem. Z miasta, które zamieszkiwało ponad 40 000 mieszkańców, niewiele zostało, ale odkryto dopiero 8%. Jednym z najlepiej zachowanych zabytków jest Odeon, czyli amfiteatr z II wieku przed naszą erą. Odkopano go w 1978 roku. Największą uwagę zwracają ruiny Buleuterionu, gdzie znajdowała się siedziba Rady Miejskiej. Ścianę frontową z kolumnadą, częścią tympanonu i schodami zrekonstruowano przy użyciu zachowanych fragmentów. Tu znajdowała się stoa, hala kolumnowa z zadaszeniem wspartym na 23 kolumnach. Hala miała długość 75 metrów. Służyła spotkaniom towarzyskim i naukowym. Juliusz Cezar przysłał tu do Apolonii swojego adoptowanego syna Oktawiana na naukę. Tu więc wychował się pierwszy cesarz rzymski Oktawian August. Później zwolnił Apolonię z podatków w ramach wdzięczności za naukę. Miasto rozwijało się prężnie do III wieku. Wtedy nastąpiło trzęsienie ziemi, które zmieniło brzeg rzeki Wiosa. Od tej pory Apolonia zaczęła podupadać. Bez dostępu do morza straciła znaczenie handlowe. W regionie zapanowała malaria, która spustoszyła miasto. Zwiedzanie tego miejsca rozpoczyna się od kompleksu, który nie jest zabytkiem starożytnym. Zabudowania pochodzą z okresu bizantyjskiego. Klasztor Świętej Marii wzniesiono w XIII wieku, wykorzystując materiał z budowli antycznych. W centralnym miejscu stoi kamienno-ceglana cerkiew zbudowana na planie krzyża. Wokół cerkwi położone są kamienne budynki klasztorne. Krużganki doprowadzają nas do Muzeum Archeologicznego. Można tu oglądać część odkopanych rzeźb i przedmiotów. Siedzimy na kamiennych ławach starożytnego amfiteatru. Dobrze tu znaleźć chwilę na zatrzymanie się, pomyśleć o tym wyjątkowym miejscu. W tym odcinku pokazaliśmy Wam, jak wygląda nie tylko starożytne miasto Apolonia, ale i współczesne miasto Vlora. Pokazaliśmy, jak ciekawy jest cały region. Czas już wstać z tej widowni i ruszyć w kierunku kolejnych przygód. W następnym odcinku naszej podróży po Albanii pokażemy Wam zabytkowe miasto Berat. Zobaczcie także pozostałe części serii o naszej podróży po Albanii. Będzie nam miło, jeśli zdecydujecie się na subskrypcję naszego kanału i pozostawicie kciuk w górę czy komentarz.
Albania. Część 5. Berat. Kontynuujemy naszą podróż po Albanii, poznając najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzednim odcinku byliśmy nad morzem, w mieście Vlora. Opuszczamy na jakiś czas wybrzeże. Teraz kierujemy się w stronę lądu. Nadmorskie widoki zastępują nam okazałe pasma górskie. I właśnie między dwoma wzgórzami położone jest zabytkowe miasto Berat. Jedno z najstarszych albańskich miast. Pomiędzy wzgórzami przepływa rzeka Osum. Najpierw powstała tu osada, tworząc cytadelę na jednej z gór. Stopniowo miasto rozrastało się, obudowując zbocze góry. Osadę utworzono i po drugiej stronie rzeki, także na górskim zboczu. Tym samym utworzył się najbardziej charakterystyczny widok z Beratu. Ściana ułożonych tarasowo, białych, tradycyjnych budynków mieszkalnych z dużymi oknami i spadzistymi dachami. To właśnie dzięki tej zabudowie Berat zwany jest miastem tysiąca okien, lub też, jak wolą określać Berat Albańczycy, miastem okien nad oknami. To dzielnica Mangalem, rozciągająca się na stoku wzgórza poniżej zamku. Zabudowania powstały na przełomie XV i XVI wieku. W przeszłości dzielnica Mangalem była osadą osmańską, czyli muzułmańską. Po drugiej stronie rzeki wznosi się dzielnica Gorica. Była zamieszkana w przeszłości przez chrześcijan. Między innymi za sprawą wyjątkowej zabudowy Berat został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obie dzielnice dzieli, albo można inaczej określić, oplata rzeka Osum. Nad nią wznosi się jeden z symboli miasta – most Gorica. Niegdyś stał tu most drewniany. W czasach panowania tureckiego w XVIII wieku wybudowano kamienną przeprawę. 130-metrowy most został zrekonstruowany w latach 20. XX wieku. To, co sprawia, że jest tak znaczący, to połączenie dwóch historycznych konfliktów religijnych w tym regionie, pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami. Most jest tu formą i dosłowną, i w przenośni, zjednującą dwa światy. Aby łatwiej było się przeprawić, stworzono tu także nowoczesny most wiszący. To także jedna z wizytówek tego miasta. Jego nowoczesna forma może nie za dobrze pasuje do zabytkowej zabudowy, ale zostawiamy te dywagacje. Z tego mostu można najlepiej podziwiać obie dzielnice – Gorica i Mangalem. Oba miejsca są zarówno atrakcją turystyczną, ale wciąż miejscem zamieszkania Albańczyków i turystów. Więc i my tu wybraliśmy hotel. To urokliwy pensjonat Ansel. Położony w dzielnicy Mangalem hotel to prawdziwa przyjemność obcowania z historią Beratu. Jednocześnie jest się tu elementem tego wizerunku, a kolejny podziwia się z okien. Oprócz słynnych widokówkowych dzielnic na wzgórzach, Berat to blisko 60-tysięczne miasto, które rozrasta się także wokół wzniesień. W części typowo miejskiej także znajdują się warte odwiedzenia miejsca. Wszyscy przybywający tu turyści trafią z pewnością na bulwar Republiki. Współcześnie przygotowana oś turystycznego życia miasta. Wokół niej także znajdziemy zabytkowe budynki, ale i niezliczoną ilość restauracji i barów. Do południa to jeszcze miejsce spokojne, nieoblegane, ale pokażemy później, jaka tu jest atmosfera, kiedy nadchodzi wieczór i noc. Dodać też warto, że ta miejska część Beratu latem jest wręcz rozpalona słońcem. Berat to jedno z najgorętszych miast albańskich. Doskonale, że przy bulwarze Republiki stworzono także dodający chłodu park.
Zaglądając tutaj, widać, gdzie schowali się w ciągu słonecznego dnia mieszkańcy, a i turyści. Radek, co niesiesz w ręce? Byrki albo burki, ale tutaj byrki. Mogę pokazać. Decydujemy się na słynną przekąskę, którą znają wszyscy odwiedzający Bałkany. W Albanii to byrek, w innych regionach burek. Nadziewany placek wykonany z ciasta filo bądź jówka, wypełniony twarogiem, szpinakiem lub mięsem mielonym. W części miejskiej, centralnej Beratu nie potrzebujecie żadnych środków komunikacji. Wszystko najlepiej zwiedza się pieszo. Odwiedzamy tu zabytkowy meczet królewski. Należy do najstarszych w Albanii. Został wybudowany w XV wieku. Stanowił centralną część całego kompleksu świątynnego. Został całkowicie przebudowany w pierwszej połowie XIX wieku. Meczet przetrwał okres komunistyczny w latach 60. XX wieku, kiedy dyktator Enver Hodża ogłosił Albanię państwem ateistycznym. Obecnie w meczecie królewskim zachowały się XVIII-wieczne freski i część elementów wystroju wnętrza. Na środku sufitu znajdują się rozety z inskrypcjami wersów Koranu, a fryz pod sufitem zawiera 99 imion Boga. Zwiedzanie meczetu jest darmowe, ale zaleca się pozostawienie datków. To częsta forma nieformalnej opłaty za zwiedzanie meczetów w Albanii. W całym kompleksie przy meczecie królewskim znajduje się także klasztor Bektaszytów, pochodzący z XVIII wieku. Bektaszyci to odłam islamu, bractwo religijne, zakon, łączący wiele tradycji religijnych. W świecie islamu jednak Bektaszyci uznawani są za heretyków. Wcześniej centrum bektaszyzmu była Turcja, a potem Tirana w Albanii. Obecnie to jedna z 4 najpopularniejszych religii w tym kraju. Bektaszyzm słynie ze swojej otwartości i integracji z elementami kultury i tradycji. Pamiętajmy, że jest na terenie kompleksu muzułmańskiego, a na jego murach napotykamy także żydowską gwiazdę Dawida. To właśnie religijna mozaika w Albanii. Żeby dopełnić tego religijnego zróżnicowania, ale i współistnienia i tolerancji wielu religii w Albanii, odwiedzamy Sobór Świętego Dymitra, katedrę prawosławną w Beracie. Świątynia dumnie wznosi się nad jednym z głównych placów w mieście. Chociaż nie jest zabytkiem, pierwsze plany wzniesienia prawosławnej katedry w Beracie powstały na początku lat 90. XX wieku. Ostatecznie sobór budowano w latach 2002-2014. Nieopodal nad tym samym placem w Beracie wznosi się meczet ołowiany, wybudowany w XVI wieku. To także jeden z najstarszych meczetów w kraju. Charakteryzuje się sporą kopułą pokrytą blachą ołowianą. Stąd wzięła się nazwa świątyni. Tuż nad rzeką Osum, przy nowym moście wiszącym, wznosi się kolejna świątynia muzułmańska. To meczet kawalerów. Pochodzi z XIX wieku i jak sama nazwa wskazuje, służył do modlitw i spotkań nieżonatym młodzieńcom. Miasto Berat jest doskonałym miejscem, by spróbować tradycyjnej albańskiej kuchni. Rzadziej tu można spotkać ryby i owoce morza, które królują na wybrzeżu. Wybieramy polecaną tu restaurację Antigoni. Na przystawkę dostajemy znany nam już byrek, ciasto filo lub jówka wypełnione różnymi nadzieniami. Kolejna z popularnych przystawek albo dań bałkańskich to nadziewane papryki. Mogą być wypełnione samym ryżem lub z mięsem. To już kofte, a do nich opiekane ziemniaki. Kofte to kotlety, klopsiki z mięsa mielonego z cebulą, tu z mięsa wołowego. Coś jak nasze mielone. Ta pyszność to fergese z cielęciną.
Fergese to warzywna pasta z serem z dodatkiem pomidorów, papryki i czosnku. Może być osobnym daniem lub do połączenia i zapieczenia z mięsem. Tu z cielęciną. Z napojów zamawiamy piwo, oczywiście albańskie. Jedne z najpopularniejszych to Tirana lub Korcza. Z mocniejszych trunków albańskich można spróbować słynną raki, zwaną też albańskim bimbrem. Najpopularniejsza jest raki z winogron, są też śliwkowe, gruszkowe czy pigwowe. Smakosze doceniają albański koniak, tu pod nazwą brandy z powodu zastrzeżenia nazwy koniak. A na trawienie albańskich sycących dań można wybrać gorzki, ziołowy likier fernet. Więcej specjałów w kuchni albańskiej możecie poznać w pozostałych odcinkach naszej podróży po Albanii. Po kolacji nastał już wieczór w Beracie. Odwiedzając to miasto, warto tu zaplanować nocleg, by poczuć wyjątkową atmosferę po zmroku. Zobaczyć, jak miasto pięknieje jeszcze bardziej. Najbardziej wyróżniającym się, bo nowocześnie oświetlonym elementem wieczornego pejzażu tutaj jest nowy most wiszący. Turyści przemieszczają się nim pomiędzy dwoma słynnymi dzielnicami. Często robi się tu tłoczno. Co chwila ktoś przystaje, by podziwiać widoki. To nocna Gorica. I na dzielnicę po drugiej stronie rzeki Osum, dzielnicę Mangalem. To miejsce, które odwiedziliśmy już za dnia, Meczet Królewski. Obok Meczetu Królewskiego położony w ramach tego samego kompleksu klasztor Bektaszytów. Pięknie wyeksponowane kolejne meczety kawalerów i meczet ołowiany. A to już prawosławna katedra świętego Dymitra. Najwięcej amatorów wieczornego i nocnego życia skupia się na bulwarze Republiki. Spokojne za dnia miejsce teraz wypełnia się gwarem chętnych do skorzystania z licznych restauracji, barów i klubów. Bulwar Republiki tętni życiem. Z doniosłym tłem w postaci okien dzielnicy Mangalem. Nieco dalej od tego turystycznego centrum stoi znany nam już historyczny most Gorica. Może i dobrze, że jest kawałek oddalony od nocnych atrakcji Beratu, bo można nim spokojnie nocą się przespacerować. Późną nocą, kiedy wieczorny gwar już ucicha, turyści chowają się w hotelach, mieszkańcy w domach. Jak miło z okna posłuchać w końcu rzeki, cykania świerszczy, spojrzeć prosto w tysiące okien. Szum wiatru zdaje się szeptać wielowiekowe historie. Niemniej pięknie w hotelu Ansel w Beracie jest o poranku.
albańskie śniadaniowe pyszności pojawiają się na stole. A wokół tak piękne widoki. Trudno zdecydować, na czym się skupić. Żądnego przygód turystę czas jednak nagli. Wybieramy się na zwiedzanie atrakcji Beratu, która góruje nad miastem. Twierdzę widać z każdego punktu Beratu, ale dostać się już wcale nie tak prosto. Droga może nie jest długa, ale dość kręta, stroma i w czasie letnich upałów w Beracie bardzo męcząca. Może wyjdziemy na dość wygodnych turystów, ale naprawdę polecamy jednak podjechać do zamku albo busem, albo własnym autem. Na górze czeka Was sporo chodzenia, więc warto zaoszczędzić nieco sił. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są już na IV wiek przed naszą erą. Twierdza w Beracie powstawała przez wiele wieków. Była przebudowywana i zmieniała swój wygląd. Zamek otoczony jest murami z 24 wieżami. Wewnątrz cytadeli toczy się normalne życie. Wśród zabytkowych fortyfikacji i świątyń stoją tradycyjne stare domy mieszkalne. Znajdują się tu sklepy i restauracje. Wzgórze ma wysokość niespełna 200 metrów. Historia twierdzy związana jest bezpośrednio z historią całego Beratu. Ślady osadnictwa pochodzą z 2000 roku przed naszą erą. Od IV wieku przed naszą erą mieszkali tu Ilirowie. W II wieku przed naszą erą miasto zostało zdobyte przez Rzymian. W V wieku rządzili tu Bizantyjczycy, od IX Bułgarzy, potem znów było Bizancjum. W 1417 roku Berat zdobyli Turcy osmańscy. W XIX wieku odbito miasto z rąk tureckich, a miasto stało się ważnym ośrodkiem albańskiego ruchu narodowego. W XX wieku, w czasach komunistycznych, Berat stał się miejscem zesłania dla więźniów politycznych i ich rodzin. Zamek, jaki widzimy dzisiaj, pochodzi głównie z XIII wieku. W obrębie fortecy znajdują się i bizantyjskie kościoły, i osmańskie meczety. Po przejściu przez bramę zewnętrzną odwiedzający przedzierają się przez tradycyjne domy osmańskie. Cały kompleks zajmuje ponad 9 hektarów. Warto mieć przy sobie jakiś plan, no chyba że chcecie się romantycznie zagubić wewnątrz tej cytadeli. Jeśli już się odnajdziecie, to koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Ikon Onufrego. To raj dla wszystkich zainteresowanych sztuką bizantyjską i ikonami. Znajduje się wewnątrz kościoła Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to największy kościół na terenie zamku. Znajdują się tu dzieła sztuki z okresu od XIV do XX wieku. Główną atrakcją muzeum jest ikonostas z XIX wieku. Niestety wewnątrz nie można filmować. Na terenie twierdzy Berat znajdują się 2 meczety, właściwie ruiny. To meczet czerwony, wybudowany na początku XV wieku, po podboju twierdzy Berat przez Turków osmańskich. Służył miejscowemu garnizonowi oraz kupcom zatrzymującym się w twierdzy. Obecnie pozostały po nim zarys fundamentów oraz spory fragment minaretu. Nieopodal znajdziemy biały meczet, z którego zachował się zarys murów oraz fundamenty minaretu. Warto tu też odszukać i wejść do środka, właściwie zejść w dół XIV-wiecznej kamiennej cysterny. Służyła oczywiście do magazynowania wody dla twierdzy. Niegdyś na terenie cytadeli było 20 cerkwi. Wiele z nich zniszczono w czasie komunistycznego reżimu. Warto tu zajrzeć do cerkwi Najświętszej Marii Panny z Blacherne. Odbudowano ją w XVI wieku, ale pierwotnie pochodzi z XIII wieku i jest to najstarszy kościół w Beracie. Niestety wewnątrz nie można filmować. Jedną z najsłynniejszych tutejszych świątyni jest cerkiew Świętej Trójcy. Rdzawa świątynia z XIV wieku
znajduje się przy murach tzw. drugiego oblężenia. Wewnątrz nie jest duża, ale warto do niej zajrzeć dla dobrze zachowanych średniowiecznych fresków. Oprócz atrakcji historycznych, z wielu miejsc cytadeli w Beracie roztacza się piękny widok na miasto i okolice. To sprawi, że wiele razy przystaniecie, by podziwiać otoczenie i ostatecznie zwiedzanie zamku to atrakcja nawet na cały dzień. Z całkowicie współczesnych atrakcji po zwiedzeniu cytadeli możecie kupić coś do picia w samochodziku Dum Dum. Atrakcyjność polega na tym, że szef baru rozpoznaje turystów po języku, w jakim się porozumiewają i słysząc ich prezentuje im gwiazdę muzyki z ich kraju. Nam trafiła się Maryla Rodowicz. Pan Dum Dum, jak go nazwaliśmy, ma w planach więcej obwoźnych barów samochodzików Dum Dum. Kiedy go spotkacie na zamku w Beracie lub gdzieś indziej w Albanii, możecie powiedzieć, że już o nim słyszeliście z naszego filmu. I posłuchajcie czegoś z polskiej muzyki. Chociaż on już wam coś włączy, widząc was z daleka. Machamy wam na pożegnanie z twierdzy w Beracie. Odwiedzającym Albanię radzimy, jeśli sami tworzycie plan podróży, Berat powinien być waszym obowiązkowym punktem programu. Powoli już zostaje za nami to wyjątkowe miasto. Pozostając pod wielkim wrażeniem Beratu, przenosimy się do kolejnego, także zabytkowego miasta Albanii – Gjirokastra. Zobaczcie już teraz, czy warto je odwiedzić. Polecamy także pozostałe odcinki naszej podróży po Albanii. Sprawdźcie koniecznie, czy subskrybujecie nasz kanał. Dajcie kciuk w górę, a w komentarzu napiszcie, czy podobało wam się miasto Berat. Albo polecacie jeszcze inne miejsca w Albanii. Albania. Część 6. Gjirokastra. Witamy was w naszej podróży po Albanii. W 2 tygodnie odwiedzamy najciekawsze miejsca tego kraju. Ostatnio podziwialiśmy wyjątkowe miasto Berat. Teraz zmierzamy już w stronę także zabytkowego miasta Gjirokastra. Zanim zaczniemy jego podziwianie, meldujemy się w kolejnym hotelu na tej trasie. Właściwie to pensjonat o nazwie, tak jak miasto, Gjirokastra. Łatwo zapamiętać. Urządzony w stylu domów albańskich. Z nowoczesnych udogodnień jest kameralny basen. Idealny na upalne dni. Ugoszczą tu was mili gospodarze, a kolejny atut hotelu to bliskość do atrakcji miasta. Wszystko w zasięgu spaceru. Historycy uważają, że zalążki osady mogły tu już istnieć w IV wieku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z ksiąg bizantyjskich z XIV wieku. W XV wieku ziemię podbili Turcy osmańscy i utworzyli w Gjirokastrze centrum administracyjne regionu. Miasto się rozrastało i zaczęło wychodzić poza mury tutejszej twierdzy. W XIX wieku rozbudową miasta zajął się Ali Pasza, osmański namiestnik. Po odzyskaniu przez Albanię niepodległości w 1912 roku miasto odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu południowej granicy kraju z Grecją. W czasie II wojny światowej Gjirokastra była najpierw pod okupacją włoską, a następnie niemiecką. Po wojnie przyszedł okres komunistycznej władzy Envera Hodży. Słynny dyktator urodził się w Gjirokastrze, a w związku z tym dbał o to, by miasto było atrakcyjne. Obecnie Gjirokastra bogaci się głównie na turystyce. Miasto Gjirokastra na przestrzeni lat doczekało się już kilku słynnych określeń. Za sprawą zabytku, jaki stanowi samo w sobie, nazywane jest miastem muzeum. Inne przydomki to miasto srebrnych dachów, kamienne miasto i miasto 1000 schodów. Przemieszczanie się pieszo po mieście wiąże się z pokonywaniem dużej ilości stopni i chodzeniem to w górę, to w dół. Wszystkie określenia związane są z wykorzystaniem kamieni podczas budowy miasta. Dachy domów z daleka zlewają się w jedną szaro-srebrną powierzchnię.
Punktem centralnym Starówki jest charakterystyczny plac utworzony ze zbiegu 5 uliczek. Stare Miasto to prawdziwy rezerwat architektury osmańskiej. Podstawy całego założenia urbanistycznego uformowały się już w XVII wieku. Niestety dzielnice trawiły liczne pożary i większość zachowanej do dziś starej zabudowy pochodzi z końca XIX i początku XX wieku. Wczesnym rankiem Gjirokastra budzi się do życia powoli, ale z czasem przybywają wszyscy zainteresowani wyszperaniem czegoś na licznych kramach Starego Bazaru. Nieopodal Starego Bazaru znajduje się meczet bazarowy. Na budynku widnieje inskrypcja z datą 1754 rok. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie został wzniesiony. Dokumenty mówią jedynie o jego odbudowie po pożarze w XVIII wieku. W czasach komunistycznych nie został zburzony, lecz zamieniony na ośrodek szkolenia akrobatów, co podobno umożliwiała wysoka kopuła. Jest to jeden z najciekawszych architektonicznie osmańskich meczetów na ziemiach albańskich. Wyróżnia się m.in. nadbudowaną na piętrze galerią i stożkowatym dachem z kamiennym pokryciem opartym na 8-bocznej podstawie. Co także interesujące, w dolnej części tego meczetu działa kawiarnia. Kolejna z atrakcji warta obejrzenia z bliska znajduje się nieopodal. Oczywiście musicie się znów wspiąć, jak wszędzie w Gjirokastrze. Na pobliskim placu posadowiono obelisk nauki. Ma on przypominać o otwarciu pierwszej w mieście szkoły albańskiej w 1908 roku. Warto też tu się udać dla wyjątkowych widoków na Gjirokastrę, o które trudno w gęstej zabudowie Starego Miasta. Udajemy się nieco dalej, poza Stare Miasto i oczywiście tu także trzeba się wspinać. Pokonując różnice poziomów, docieramy do wyjątkowego zabytku w Gjirokastrze. To dom Zekate. Charakterystyczny budynek wraz ze swoimi potężnymi i kamiennymi skrzydłami wieżami na pierwszy rzut oka przypomina raczej zamek. Wzniosła go w 1811 roku jedna z zamożnych rodzin zamieszkujących Gjirokastrę. W budynku są 4 kondygnacje. Parter był przeznaczony na pomieszczenia magazynowe, cysterny oraz kuchnię. O wiele wyżej znajduje się sala gościnna i pomieszczenia mieszkalne, dzienne i sypialnie. Wszystko urządzone jest z wykorzystaniem oryginalnych i zrekonstruowanych sprzętów z epoki. Podziwiać tu można pięknie rzeźbione drewniane sufity, barwne witraże i freski ścienne. Toaleta, jak widać, z okienkiem, więc wentylacja była zapewniona. Na najwyższym piętrze można podziwiać widoki z tarasu, niczym gospodarz domu. Jako że budynek wzniesiony jest na zboczu wzgórza, roztacza się z niego wyjątkowy widok na miasto i przeciwległe wzgórze zamkowe. Tak zwane kule były domami w formie wieży. Miały zapewnić mieszkanie rodzinie, a jednocześnie być małą twierdzą, odpierającą w razie potrzeby ataki wroga. Dom Zekate to jeden z niewielu tak dobrze zachowanych z zewnątrz i od wewnątrz budynków z czasów osmańskich. Znajduje się tutaj także prowadzona przez właścicieli kawiarenka na świeżym powietrzu. Miejsce wprost wymarzone na chwilę odpoczynku podczas zwiedzania miasta. Tym bardziej, że to miejsce jest nieco oddalone od centrum. Spoglądamy w stronę twierdzy, ale zanim się wybierzemy na tę górę, to najpierw udamy się do wewnątrz wzniesienia. 80 metrów w dół, pod zamkiem. Stoimy przy jednym z dawnych komunistycznych rządowych budynków w Gjirokastrze. Tu znajdowało się jedno z wejść do tajnego tunelu.
Przechodzimy przez pancerne drzwi, śluzy, do wilgotnego, zimnego wnętrza. To pamiątka po komunistycznych czasach w Albanii. W latach 70. realizowano program bunkrowania kraju. Powstało ich kilkaset tysięcy. Mieszkańców przekonywano, że w każdej chwili Albania może być zaatakowana. Stwarzanie poczucia zagrożenia z zewnątrz pozwalało kontrolować społeczeństwo. Ale tylko dla wybrańców przygotowywano bunkry, schrony, jak ten. Ludność nie miała pojęcia, co tworzy dyktator. Największy schron dla Envera Hodży pokazywaliśmy wam w odcinku o Tiranie. Ten też był przygotowywany, by można było w nim zamieszkać na kilka dni albo tygodni. W swoim rodzinnym mieście dyktator także chciał mieć gotowe schronienie. Bunkier posiadał niecały kilometr długości. Miał 4 wejścia-wyjścia, 59 pokoi. Był przeznaczony dla 200 osób. Wybrańców, najbliższych dyktatorowi. Budowano go przez 10 lat, ukończono w 1980 roku, a przywódca zmarł 5 lat później. Były tu pomieszczenia z generatorami prądu, instalacjami doprowadzającymi powietrze, pomieszczenia ze sprzętem komunikacyjnym, bronią, zbiorniki na wodę, sala konferencyjna i pokoje mieszkalne. To był pokój przygotowywany dla samego Envera Hodży. Pomieszczenia pomalowane na zielono były dla najwyższych rangą dygnitarzy. Była tu też kuchnia, choć tak naprawdę wyżywieniem miały być jedynie konserwy, składowane i wymieniane co 3 miesiące. Te stare trafiały do funkcjonariuszy, nigdy dla ludu. Spore zainteresowanie budzą tu toalety. Dla ponad 200 osób były 3, przy czym jedna tylko dla przywódcy, więc 2 takie kabiny. Wydaje nam się, że gdyby bunkier rzeczywiście został zasiedlony, jakaś wojna wybuchłaby też i wewnątrz niego. Po upadku komunizmu obiekt rozkradano. I to z powodu biedy i nienawiści do dyktatury. Teraz schron, tunel jest atrakcją turystyczną. Jest mniej wyremontowany niż ten wielki, główny bunkier w Tiranie, ale może nawet bardziej autentyczny. Jeśli chcecie zobaczyć największy bunkier dla Envera Hodży w stolicy kraju, zobaczcie nasz odcinek o Tiranie. Zostawiamy za sobą komunistyczną przeszłość Albanii. Już zupełnie współcześnie, wieczorem, udajemy się spróbować albańskich specjałów. Na stole ląduje deska z albańskimi daniami. Rozpocznijmy od smakołyku typowo z Gjirokastry. To kiwki. Smażone kulki ryżowe są zazwyczaj robione z połączenia ryżu, jajek, suszonej mięty, oliwy, soli i czarnego pieprzu. Do nich kofte vici. Mięsne kulki wołowe, odpowiednik naszych mielonych. To już japrak. Nadzienie składa się z mieszanki mięsa mielonego i ryżu. To jest owinięte w liście winogron lub liście warzywa zwanego kapustą dalmatyńską. To już odmiana byrka ze szpinakiem. Albania jest także krajem, w którym spróbujecie pysznych lokalnych serów. Tym razem mamy ser kozi. Na środku w miseczce to fergese, pasta serowo-warzywna. No i oczywiście jak zawsze, wszędzie i do wszystkiego w Albanii dostaje się pieczywo. Jak zawsze albańskie dania pochłaniamy z wielkim zaangażowaniem, bo są po prostu pyszne. Inne albańskie pyszności możecie poznać w pozostałych odcinkach naszej serii. Tymczasem miasto nocą budzi się do życia. Co prawda za dnia w sezonie także są tu tłumy, ale wieczorem na uliczkach Starego Miasta pojawia się jeszcze więcej i mieszkańców, i turystów. Za sprawą wielu wzniesień, licznych schodów i sporego upału, latem zwiedzanie Gjirokastry jest sporym wyzwaniem. Ale jak widać, większość jeszcze ma siłę, by skorzystać z licznych barów, restauracji i klubów. Gjirokastra wieczorem i nocą po prostu huczy. Najwyraźniej serce kamiennego miasta w
wcale nie jest z kamienia. Za to chętne do uśmiechu, zabawy, muzyki i tańca. Korzystania z uciech życia. Jeśli macie w hotelu do dyspozycji basen, to może to jest dla Was opcja na wieczór. Nasz hotel Gjirokastra oferował ten doskonały sposób na wieczorny relaks. W sam raz po upalnym dniu. Pora zwiedzić największy zabytek Gjirokastry. Wznosi się dumnie ponad srebrnymi dachami. Pierwszą warownię wzniesiono tu w XII-XIII wieku, ale pewne fortyfikacje mogły istnieć już tu wcześniej. Zamek przebudowano w XV, a następnie w XIX wieku za sprawą namiestnika osmańskiego Alego Paszy, którego znamy już z wielu zamków w całej Albanii. Twierdza wznosi się na wysokości ponad 300 metrów. Cały kompleks ma długość 500 metrów i szerokość 75. Fortecę otaczają potężne mury obronne oraz pozostałości 5 wież i 3 bram wjazdowych. Wewnątrz czeka odwiedzających ekscytujące eksplorowanie wielowiekowej warowni. Jest tak olbrzymia, że można tu się wręcz zagubić. W różnych okresach zamek pełnił też funkcję więzienia. W czasach komunizmu przetrzymywano w nim również więźniów politycznych. W jednej części, nieco spokojniejszej, docieramy do grobowca Babów, bektaszyckich duchownych, żyjących niegdyś w mieście. Baba, czyli ojciec, to 4. najwyższy stopień duchowności u bektaszytów. Największe wrażenie robi olbrzymia sala zwana Aleją Armat. Jest częścią tutejszego Muzeum Broni, gromadzącego sprzęt głównie z okresu wojen bałkańskich oraz I i II wojny światowej. Poza wspomnianymi armatami zobaczymy tu też włoską tankietkę, moździerze, broń lekką, amunicję. Jeśli ktoś jeszcze chce więcej, może zwiedzić dodatkowo tu całe Muzeum Militariów. Wychodzimy z twierdzy na zewnętrzną część. Tu napotykamy na amerykański samolot zwiadowczy. Według Albańczyków to oni zmusili pilota do lądowania w 1957 roku. Według Amerykanów pilot musiał po prostu awaryjnie lądować, a potem samolotem zajęli się Albańczycy. Pilot podobno przeżył. W środkowej części twierdzy znajduje się scena, na której odbywa się największy w Albanii festiwal folklorystyczny. Chyba najbardziej popularny obiekt na końcu całej twierdzy to wieża zegarowa, którą w XIX wieku ufundował Ali Pasza. Zegar miał pomagać muzułmanom w pilnowaniu pory, kiedy powinni oddać się modlitwie. Wieża zegarowa jest chyba najchętniej fotografowanym tu elementem. Najbardziej wnikliwym zwiedzającym poznanie dokładnie całej twierdzy w Gjirokastrze może zająć nawet wiele godzin. My spoglądamy jeszcze raz na całe wzgórze zamkowe, wspominając wszystkie emocje, które daje zwiedzającym nie tylko sama twierdza, ale i całe miasto Gjirokastra. Wśród kamiennych budowli, srebrnych dachów tkwią ciekawe historie i wyjątkowe zabytki. Mając więcej czasu, poznacie tu jeszcze więcej miejsc niż pokazaliśmy. Pokonywanie tutejszych wzniesień może da wam w kość, ale na pewno później będziecie to miło wspominać. My już żegnamy Gjirokastrę i wybieramy się w kierunku wybrzeża. Znów pojawimy się nad morzem w miastach Saranda i Ksamil. Zobaczcie, jak wyglądają te albańskie przeboje turystyki plażowej w kolejnym odcinku naszej podróży po Albanii. Zobaczcie także pozostałe odcinki cyklu. Czekamy na wasze subskrypcje, postawcie kciuk w górę. Komentarze także mile widziane. Albania. Część 7. Saranda, Ksamil i okolice. Witamy w naszej podróży po Albanii. W 2 tygodnie odwiedzamy najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzedniej części pokazywaliśmy zabytkowe miasto Gjirokastra. Teraz już przemieszczamy się na południe i w stronę morza.
czas na Rivierę Albańską i słynne miasta Saranda i Ksamil. Do zwiedzania tego regionu wybieramy hotel w Sarandzie. Jako że spędzamy tu kilka dni, wybór padł na komfortowy hotel Julia. Piękne wnętrza i spektakularny widok. Do tego blisko do morza i centrum miasta. A pod hotelem basen dla gości hotelowych. Saranda to miasto, które zachwyca malowniczym położeniem w łukowatej zatoce Morza Jońskiego. Z oddali Saranda prezentuje się jak amfiteatr nad wodą. Miejskie budynki wspinają się po zboczach otaczających zatokę, naprzeciw greckiej wyspy Korfu. Ze względu na swój łagodny śródziemnomorski klimat i lokalizację, miasto stało się jednym z najważniejszych centrów turystycznych w kraju. W czasach rzymskich i bizantyjskich Saranda pełniła rolę portu handlowego. Na przestrzeni burzliwych dziejów Sarandę chcieli mieć we władaniu Grecy, Bizantyjczycy, Rzymianie, Turcy osmańscy, Włosi, a okupowali także Niemcy. Obecnie Saranda jest jednym z centrów mniejszości greckiej w Albanii. W 1912 roku, po ogłoszeniu albańskiej niepodległości, Saranda liczyła jedynie 110 mieszkańców. Obecnie to miasto 40-tysięczne. Saranda jest uważana za nieoficjalną stolicę Riviery Albańskiej. Może być celem samym w sobie lub bazą wypadową do wycieczek po regionie. Sporą część odwiedzających Sarandę stanowią fani plażowania. Nie muszą udawać się gdzieś poza miasto, by oddać się kąpielom słonecznym i morskim. Plaża miejska zlokalizowana jest w samym sercu miasta. Szeroki bulwar nadmorski, niczym w śródziemnomorskim kurorcie, prowadzi wzdłuż brzegu, oferując widoki na turkusowe wody morza i zacumowane łodzie w przystani. A jednocześnie z plaży zejść można do licznych barów czy kawiarni. Marina Sarandy pełna jest zarówno eleganckich jachtów, jak i tradycyjnych łodzi rybackich. Stąd też wyruszyć można w liczne rejsy po zatoce, wzdłuż wybrzeża czy na pobliską grecką wyspę Korfu. Amatorzy sportów wodnych też nie będą się nudzić. Niestety Saranda ma swoje blaski, ale i cienie. Jest wręcz oblegana w sezonie. O każdej porze dnia wszędzie jest tu pełno turystów. Marzący o cichym, spokojnym wypoczynku tu nie będą zadowoleni. Poruszanie się samochodem po Sarandzie to wręcz koszmar. Zazwyczaj miasto jest sparaliżowane, jeśli chodzi o ruch samochodowy. Jeśli wybierzecie się tu własnym autem, to znalezienie parkingu graniczy z cudem. Planując tu nocleg, mając auto, sprawdźcie, czy hotel ma własny parking. Przejdźmy do architektury miasta, które jest wręcz zabetonowane. Rozrasta się w olbrzymim tempie. Na każdym kroku coś jest budowane. A miejsca na olbrzymie hotele jest bardzo niewiele. Budynki stoją w niewyobrażalnie małych odległościach od siebie. Nie wiemy, czy ktoś ma pomysł, aby Saranda wyglądała w przyszłości ładnie, czy najważniejsze jest sprzedanie kolejnej działki pod następny wielki hotel czy apartamentowiec. Jeśli chcecie w Sarandzie zrobić coś więcej niż tylko korzystać z uciech nadmorskiego kurortu, to można wybrać się tu do Muzeum Tradycji i Muzeum Archeologicznego. Muzeum Tradycji w Sarandzie znajduje się w pobliżu miejskiego nabrzeża. To kameralne miejsce, które oferuje wgląd w bogatą historię i kulturę regionu. Ekspozycja muzeum to tradycyjne stroje, muzyczne instrumenty ludowe, ręcznie tkane dywany oraz warsztaty tkackie. Wśród eksponatów znajdują się również dawne fotografie ilustrujące zmiany, jakie przeszło miasto na przestrzeni dekad. Wystawy rozmieszczone są na 2 piętrach, pozwalają zanurzyć się w różnorodnych aspektach lokalnej tradycji.
W ramach tego samego zwiedzania nieopodal przechodzimy do Muzeum Archeologicznego. Zostało stworzone w celu ochrony mozaiki odkrytej w latach 60. w budynku dawnej poczty. Mozaika ta, datowana na VI wiek, pochodzi z posadzki starożytnej bazyliki. Znalezisko to podkreśla długą historię osadnictwa w tym regionie, a także znaczenie Sarandy jako ważnego ośrodka w czasach wczesnego chrześcijaństwa. Ekspozycja zawiera również inne artefakty i fotografie, które dokumentują zabytki archeologiczne z Sarandy i okolic. Muzeum jest bardzo małe, właściwie to jedna sala. Natomiast napotkacie tu pełną pasji do przekazywania wiedzy przewodniczkę, która kiedyś oprowadzała wycieczki po miejscach archeologicznych w Albanii. Wszystkim zainteresowanym przekazuje w bardzo przystępny sposób sporą porcję ciekawej wiedzy historycznej. Wtedy cała ekspozycja Muzeum Archeologicznego staje się jasna i czytelna. Będąc na początku zwiedzania regionu, dostaniecie sporo ciekawostek i rad dotyczących popularnych miejsc. Nawet zniechęconych niewielką ekspozycją, pani przewodnik zaciekawi swoją opowieścią i na pewno wyjdziecie zachwyceni. Tak jak my. Po kolejną dawkę wiedzy historycznej można udać się nieco poza centrum Sarandy, na pobliskie górujące nad miastem wzgórze. Tu położony jest zamek Le Courcy. Pochodzi z XVI wieku i został zbudowany przez sułtana Sulejmana. Najprawdopodobniej służył do kontroli portu w Sarandzie. Mury sięgają 7 metrów wysokości i są grube na 2 metry. Zamek mieścił garnizon liczący około 200 żołnierzy. Teraz, będąc w rękach prywatnych, stanowi atrakcję turystyczną związaną głównie z widokiem na Sarandę. Funkcjonuje tu restauracja i bar. Za dnia dociera tu niewielu turystów. Za to wieczorem stanowi bardzo popularną rozrywkę z powodu spektakularnych zachodów słońca nad zatoką. Za dnia widok z zamku na Sarandę też jest imponujący. Spacerując tu u podnóża tej góry, napotkacie na dość dobrze zachowane bunkry. To już nie pamiątka po czasach osmańskich, ale komunistycznych. Bunkry, schrony, gigantyczne tunele pokazywaliśmy wam w odcinkach o Tiranie i Girocastrze. Ale równocześnie powstawały także małe bunkry obronne, kontrolujące strategiczne miejsca z punktu widzenia komunistycznego dyktatora Envera Hodży. Powstało ich na terenie Albanii kilkaset tysięcy. Teraz takie małe, zwykłe po prostu niszczeją. Choć wszędobylscy turyści tacy jak my oczywiście muszą do nich zajrzeć. Naładowani sporą dawką wiedzy i historii, teraz już wybieramy się napełnić żołądki albańskimi smakołykami. Z pełnym przekonaniem możemy wam polecić w Sarandzie restaurację Hadzi, której nazwa oznacza pielgrzym. Gościmy więc u pielgrzyma, a tu pamiątki z całego świata. Nie wiemy, czy to właściciel restauracji tak podróżuje, czy też goście przywożą te pamiątki z różnych stron całego świata. Ważne jest tutaj przede wszystkim jedzenie. Jako że jesteśmy nad morzem, to królują tu owoce morza, ale nie tylko. Na przystawkę zamawiamy grillowane bakłażany i inne warzywa, aromatycznie doprawione. To już pieczony ser typu feta. W Albanii możecie spróbować wielu serów i nie będziecie zawiedzeni. Podaje się je tutaj również pieczone. A jeśli owoce morza, to na przystawkę można zamówić sałatkę z ośmiornicami. Po prostu kwintesencja morza. W restauracji Hadzi mają także rewelacyjnie smażone owoce morza.
Trwa bardzo ważny proces dzielenia posiłku, ponieważ zaczęło się robić niebezpiecznie. No ale ty masz chyba większe kawałki. No i tak u nas zawsze. Zjecie tutaj również soczyste krewetki gotowane na ostro. Nie zapominajmy, że jesteśmy tutaj blisko Grecji i właśnie z greckiej kuchni mamy tu musakę. Na zakończenie można powiedzieć, nie był w Albanii ten, kto nie spróbował słynnego narodowego dania tave kosi. W glinianym naczyniu pieczona jest jagnięcina w zasmażce z kwaśnego mleka, jajek, mąki i masła. Sól, pieprz, czosnek i oregano dopełniają tej pyszności. Zawsze w Albanii także do każdego posiłku dostaniecie pieczywo. Szef restauracji Hadzi lubi także poczęstować na zakończenie posiłku swoich gości. Dostaliśmy słynnego albańskiego arbuza i słynny albański alkohol, zwany też albańskim bimbrem, czyli raki. Inne albańskie pyszności możecie poznać w pozostałych częściach naszej podróży po Albanii. Nad zatoką w Sarandzie można podziwiać urokliwe zachody słońca. I to jest jeszcze ta chwila zatrzymania, spokoju. Ale zaraz po zmroku Saranda rusza z pełnym impetem. Turyści hurtowo opuszczają hotele i apartamenty, by pojawić się na mieście. Nocne rejsy już gotowe, by wyruszyć z portu. A tysiące turystów gotowych, by korzystać z nocnych uciech słynnego albańskiego kurortu. Ilość osób jest tu nie do określenia. Wszędzie są po prostu tłumy. Dobrze, że nadmorska promenada jest tak szeroka, bo na zwykłych chodnikach przechodnie po prostu się nie mieszczą. Ruch na ulicach prawie stoi w miejscu. Zwolennicy odludnych miejsc i cichych wieczorów oczywiście tu się nie odnajdą. Ale ci, którzy lubią na wakacjach szaleństwa, z pewnością będą zadowoleni. Kiedy już poznaliśmy szaleństwa Sarandy, czas wyjechać z miasta i poobcować się z piękną przyrodą i poznać mały cud natury. Jedziemy 25 km od Sarandy, w otoczenie gęstych lasów, bujnej roślinności i gór. Oczywiście i tu są tłumy. Wejście na teren parku jest płatne, a potem sami decydujecie, jak przemierzyć ciąg dalszy drogi. Można wybrać albo kilkunastominutowy spacer, wypożyczycie skuter, rower, hulajnogę, albo wybrać się w trasę tą osobliwą kolejką. To chyba jasne, na co padł nasz wybór. Po dotarciu na miejsce oczom wszystkich ukazuje się wyjątkowe zjawisko naturalne. To źródło krasowe o nazwie Blue Eye. Dokładna głębokość wciąż nie została w pełni zbadana. Do około 50 metrów dostali się jak dotychczas nurkowie. Woda ma 10 stopni Celsjusza. Obowiązuje tu zakaz kąpieli, niestety niektórzy turyści nic sobie z tego nie robią. My zaglądamy do wewnątrz źródła okiem naszej kamery. Bierze tu swój początek rzeka Bistrice. Oprócz wizualnego uroku, Blue Eye ma również kulturowe znaczenie. Woda ze źródła była przez wieki używana przez lokalnych mieszkańców. Źródło było uważane za magiczne oko natury, które chroniło okolice przed złymi mocami.
W okolicy rozbudowała się infrastruktura turystyczna, tak aby móc komfortowo spędzić czas wśród licznych strumieni. Udajemy się teraz na południe, prawie tuż przy granicy z Grecją. Kierunek to Butrint. Starożytne miasto, warownia, współcześnie jak widać oblegane jest przez turystów. Jak prawie zawsze brakuje miejsc parkingowych. Do tego w Albanii po prostu trzeba przywyknąć. Starożytne miasto, port Butrint to spory fragment historii świata śródziemnomorskiego. Położone jest na wzgórzu, z 3 stron otoczonym wodą, pomiędzy jeziorem Butrint a kanałem Vivari. Dzieje tego miejsca to podróż przez kilka epok historycznych, która zaczyna się w VIII wieku przed naszą erą. Dawne miasto i jego dziedzictwo skrywa w sobie świadectwa kultury i cywilizacji greckiej, rzymskiej, bizantyjskiej, weneckiej i osmańskiej. Pozostałości budynków, które przetrwały do naszych czasów, powstawały w różnych wiekach i cywilizacjach. Na początku wita nas wieża wenecka, ale to dla tego miejsca dzieje niemalże najnowsze. Pochodzi z XV wieku. Rozległym terenem z bujną roślinnością docieramy do Agory. Centralne miejsce, w którym dawni mieszkańcy zbierali się, by słuchać przemówień, handlować lub wymaszerować na wojnę. Najbardziej charakterystycznym miejscem na Agorze jest świetnie zachowany amfiteatr. Powstał w III wieku przed naszą erą, a w II wieku został gruntownie przebudowany przez Rzymian. Mógł pomieścić 1500 widzów. Obok teatru widać pozostałości po świątyni Asklepiosa, boga medycyny, wybudowanej na początku II wieku naszej ery. Przybywali tu pielgrzymi w nadziei na uzdrowienie. Po wyjściu z Agory ścieżka zaprowadzi nas do budynku pochodzącego z II wieku naszej ery. Przypuszcza się, że mógł to być gimnazjon albo prywatny dom. Ostatecznie budynek przekształcony został w kościół. Naszym oczom ukazuje się baptysterium, czyli budynek, w którym odbywały się chrzty. Baptysterium w Butrincie było drugim co do wielkości takim obiektem w całym Cesarstwie Bizantyjskim. Zostało zbudowane w VI wieku. Najbardziej cennym elementem tych zabytkowych zabudowań jest mozaika na posadzce. Jest najbardziej złożoną mozaiką zdobiącą baptysteria z tego okresu. Niestety można by było bardziej zadbać o jej ekspozycję. Tymczasem trzeba ją sobie wyobrazić, można spojrzeć na zdjęcie, bo na co dzień jest przysypana piaskiem, aby nie niszczała. Taki albański sposób ochrony. Bardzo okazałym tutejszym zabytkiem jest dobrze zachowana bazylika, zbudowana w tym samym czasie co baptysterium, czyli na początku VI wieku. Była bardzo bogato zdobiona, jej podłogę także pokrywała mozaika, wykonana prawdopodobnie przez tych samych rzemieślników, którzy stworzyli tę w baptysterium. Niestety ta tutejsza nie przetrwała. Za to spacer wśród tych wielowiekowych murów, w których modlili się Bizantyjczycy, jest sporym przeżyciem. Jedną z lepiej zachowanych bram w murach obronnych jest Lwia Brama. Wysoka na 3,5 metra zachowała się prawie w stanie idealnym, a jej powstanie datuje się na IV wiek przed naszą erą. Nazwa powstała od płaskorzeźby przedstawiającej lwa, choć, mówiąc szczerze, bardziej przypomina dzika. Daleko jeszcze? Na najwyższej części wzgórza znajduje się Akropol, otoczony najstarszymi murami wzniesionymi w VII-V wieku przed naszą erą. Tutejszy zamek zrekonstruowano w latach 30. XX wieku.
Obecnie jest tu muzeum, w którym ukazano historię Butrintu. Dla sporej części turystów największe znaczenie mają tutaj piękne widoki. Podziwianie ich to zasłużona forma odpoczynku po wspięciu się na tę górę. Latem jest tu bardzo gorąco, a wędrówka bardzo męcząca. Kto ma jeszcze siły, może przepłynąć promem na drugą stronę kanału Vivari. Tu położony jest wenecki zamek trójkątny. Powstał podobno w XV wieku za sprawą Republiki Weneckiej i służył do ochrony tutejszych łowisk. Drugim miejscem wartym zobaczenia jest zamek osmańskiego możnowładcy Alego Paszy. W całej Albanii można spotkać sporo jego zamków i pokazywaliśmy je Wam w pozostałych częściach naszego cyklu. Ten został wybudowany u ujścia kanału Vivara do morza na początku XIX wieku. Ze względu na położenie na wyspie, wśród rozlewisk, nie jest on łatwo dostępny. Trzeba skorzystać z usług łodzi, które dopływają do tego miejsca. Drogi lądowej brak. Park Narodowy Butrint poza stanowiskami archeologicznymi jest także bardzo bogaty przyrodniczo. Na jeziorze, wysepkach, mokradłach występuje ogromna różnorodność fauny i flory. Ponad 240 gatunków ptaków, 100 gatunków ryb i blisko 40 gatunków ssaków. Po sporej dawce wiedzy historycznej powracamy do współczesności i uciech życia doczesnego. Niektórzy mówią, że to perła w koronie Albanii. Czas to sprawdzić i odwiedzić miejscowość Ksamil. Miasteczko jest tak naprawdę bardzo małe. Zamieszkuje tu na stałe kilka tysięcy osób. Aby odkryć to, co tu najważniejsze, trzeba przedrzeć się przez pas nowo powstających hoteli i następnie dotrzeć do brzegu nad piękne Morze Jońskie. Ksamil jest bez wątpienia najpopularniejszą miejscowością nadmorską Riviery Albańskiej. To natura uczyniła to miejsce tak wyjątkowym. Znajdując się na plaży, wszyscy już rozumieją kolejne określenie Ksamilu jako albańskie Malediwy. Morze tworzy tu przepiękne rajskie kolory, a piaszczysty brzeg sprawia wrażenie, jakbyśmy przynieśli się na jakiś mały skrawek lądu na oceanie. Uroku dopełniają jeszcze 3 wysepki położone niedaleko brzegu, a jeszcze dalej wyspa Korfu. Choć z daleka linia brzegowa wydaje się jednolita, jest tu podział na kilka plaż. Większość z nich jest jednak prywatna. Aby położyć się tu, trzeba wykupić miejsce na leżaku pod parasolem. To, co jest zdecydowanym minusem tej miejscowości, to ilość turystów. Cały urok tej linii brzegowej ginie, kiedy jesteśmy w tłumie. Leżak przy leżaku. I tak spędza się wymarzony czas na plaży. Jednym ze słynnych miejsc jest wysunięty w stronę morza gigantyczny postument w kształcie dłoni. Pamiątkowa fotka w tym miejscu to niczym pieczęć potwierdzająca pobyt na plaży w Ksamilu. Oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności. Z przystani Ksamil można wybrać się także na rejsy łodzią wzdłuż wybrzeża, na pobliskie wysepki i na grecką wyspę Korfu. Z pewnej odległości i dystansu linia brzegowa przeboju wakacyjnego Albanii, Ksamilu, wygląda najlepiej. Powracamy do Sarandy, bo to ostatni przystanek w naszym cyklu o Albanii. Spędziliśmy w tym kraju intensywne 2 tygodnie. Byliśmy w Albanii po raz pierwszy
i z wielkim zainteresowaniem poznawaliśmy pulsujące życie tej części południa Europy. Albania staje się powoli europejskim kurortem, niczym śródziemnomorskie przeboje turystyczne. Robi w tym kierunku bardzo dużo. Jedne zmiany postępują zbyt szybko, inne za wolno. Zobaczyliśmy tu bardzo dużo, ale jak zawsze sporo jeszcze pozostało. Niezaprzeczalnym atutem Albanii jest bogata i ciekawa historia, zachwycająca przyroda. Wszystko to sprawia, że warto poznać bliżej ten kraj. Pod wieloma względami Albania wciąż jest dzika, nieujarzmiona, nieoszlifowana. To czasem jej mankament, ale może być również atutem. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży. Zobaczcie także pozostałe odcinki naszego cyklu o Albanii. Do zobaczenia w kolejnych podróżach.